Dzień dobry wszystkim. Spotykamy się po raz drugi, więc dziś odcinek o gotowaniu, a więc w mojej kuchni, czy salonu kuchni, no nieważne. Dziś będzie ze mną Czacza, czyli słynny warszawski gracz i brewer. I w sumie no, zmienimy trochę koncept odcinka w stosunku do tego, jak to było ostatnio, ponieważ ostatnio staraliśmy się coś stworzyć od zera. Dziś bardziej będziemy omawiać to, co Czacza nam zaproponuje, więc mam nadzieję, że Wam się ten pomysł spodoba. No, będziemy próbować, co wychodzi lepiej. Ogólnie gotowanie na ekranie wyszło nam ostatnio nie najgorzej, nie było to 0,5, ale spróbujemy dziś, żeby było jednak trochę bardziej kompetytywnie. Więc już teraz zapraszamy mojego gościa. Mam nadzieję, że nas słychać w ogóle, bo problemy techniczne oczywiście mogą się pojawić w każdej chwili. Cześć Czacza. Tak, cześć Radomir, cześć. Mam nadzieję, że słychać mnie tutaj czat może Tak, dawajcie powiedzieć. znać, jakby kogoś było bardziej albo mniej słychać, to postaramy się to sobie uregulować. Więc tak, dziś spotykamy się oczywiście, ponieważ chcemy odcinek o gotowaniu, ale tak jak to było w przypadku Burka, zanim zaczniemy mówić o deku, to chciałbym porozmawiać o tobie, chociaż już byłeś raz w Pauper Dojo i Parę razy, generalnie no. to wiele razy, więc generalnie to już ludzie wiedzą o tobie dość dużo prawdopodobnie. Ale nie wiem, czy znają Cię od tej strony właśnie brewerskiej, a o tym jest nasz odcinek. Więc powiedz ogólnie, jakie Ty masz właśnie i za jakiego gracza się uważasz, bo zarówno grasz swoimi dekami, jak i grasz dekami, które są uznawane za Tier 1, więc powiedz, jak Ty się czujesz? Znaczy, ja ogólnie lubię wygrywać, więc jakby w to celuję, ale to nie jest aż tak wielka chęć, żeby nie próbować nowych deków, no bo z wymyślaniem brew i tutaj jeżeli chodzi o brew, to jestem najczęściej graczem combo i tam jak parę lat temu powróciłem tak aktywniej do Paupera, no to jeden z pierwszych deków, jaki wtedy był, to był Storm na Galvanic Relayu i tak naprawdę od jego bana próbuję coś więcej w tym temacie zrobić, jeżeli chodzi o brew, jak będziecie mogli zobaczyć też na temat tego deku, tak, i lubię deki, które potrafią w jednej turze dobrać całą swoją talię, tak, i zabić w jakiś tam efektowny sposób, jakby często po prostu dążę tym, jeśli bryłuję, ale no, czasami się zdarzały też inne rzeczy, jak wpadnie mi jakaś karta w oko, to tam coś wpada. No więc przeważnie to jest sinusoida, tak, biorę jakiś deck do ręki, powiedzmy w zależności czym nim idzie, to albo próbuję coś w nim zmienić, albo jak dostanę za bardzo w dupę, tak, to zmienię ten deck, a jak mi dobrze idzie, to takie to wypróbuję jakiś brew na MTGO, bo akurat mam tam zapas play pointsów i Okej, parę rozumiem. razy już się zdarzało, że ten zapas play pointsów był po prostu na jakieś tragiczne brew Tak. wydawany i nie miałem potem za co grać, trzeba było Tixy dokupować, więc tak to wygląda w Więc z moim jednej przypadku. strony to jest zarabianie na życie i wydawanie na przyjemności, czyli Tak. tak jak zwykle ludzie dzielą na pracę i hobby, to pracą jest granie tier 1 dekami, a hobby to rozwalanie na głupoty, czyli swoje własne brew. Combo, które działa Mówisz, w określonych sytuacjach, najczęściej jak przeciwnik nie może nic, w sensie nie ma nic do zrobienia, czyli na przykład na jakiś agrodek bez żadnej interakcji, to wiesz, super działa tylko wtedy, bo przeciwnik nawet bolta nie ma, czy coś w tym stylu. no tak, generalnie w ogóle z tego, co opisujesz, to wygląda jakbyś nie lubił, jak twoi oponenci grają w Magica. Chcesz, żeby 99% gry było twoje po prostu.
można tak powiedzieć, tak. Nie, oczywiście żartuję, bo normalnie grasz interaktywnymi dekami. Normalnie widziałem, że lubisz też grindowe gry i deki, które jednak nie przewijają całego swojego deku, zanim znajdą jakiegoś wincona, tylko jednak próbują tak dość statycznie opanować sytuację na bordzie. Tak, ale to się zmienia w zależności od tego, co jest po prostu w mecie. No jakby ostatnio przez parę miesięcy grałem Cycling Stormem, no bo właśnie brakowało mi tego combo decku. Przestałem nim na ten moment grać, bo mnie wkurzały pewne rzeczy, jak to, że na przykład, nie wiem, od jednej losowej spellbomby w pewnym momencie, tak, no bo dużo teraz decków gra w mecie po prostu, bo to jest artefakt, który jeszcze sam siebie cykluje. Wiesz, może rozwalić ci plan i jakby to mnie bardzo wkurzało, więc przesiadłem się na bardziej grindowy deck. Najpierw tam Affinity, Grixis klasyczny, a teraz gram Mardu, więc pewnie jakby było dobre combo, które polega właśnie na takim dobieraniu miliona kart, no bo mamy dobre combo, tak, Glee, to bym przesiadł się na te combo, tak. A powiedz właśnie, dlaczego w takim razie nie kusi cię combo, które po prostu jest deterministyczne i nagle dostaniesz Infinite i grasz? Bo no to trochę śmiesznie zabrzmi, tak, ale jeżeli chodzi też o wybieranie decków do Magica, to w jakiś sposób nie odrzuca deck, w którym gra większa ilość ludzi, tak? Jak widzę, że gra nim 20% mety, to po prostu mam taką niechęć, że ja trafię, że jakby wiem, jak ludzie na mnie już grają, bo trafiają na ten deck bardzo często, ale też nie lubię jakoś zbytnio mirrorów, tak? W takim przypadku po prostu nie lubię, tak? Nie sprawia mi to takiej przyjemności, więc zawsze tam jakoś próbuję, coś mam w głowie takie, że nie mogę sobie pozwolić, że dobra, tier 1 deck to spoko, ale ja tam parę rzeczy mi się nie podoba, tak, albo nie chcę wyglądać tak samo jak wszyscy, tak, tak jak To jest teraz. zaskakujące, jak właśnie dużo brewerów ma dokładnie to samo podejście i w 100% mogę się zgodzić z tym, co powiedziałeś, w 100%. To, że właśnie nie chcę grać tym, co wszyscy. Najgorsze, co mogę zrobić, to boostować ten meta share tego deku, który już i tak jest u góry, tak? Tak. Więc generalnie jest graniem 20% ludzi, a ja będę tym 21% po prostu jeszcze będę podbijał te nudne gry, znaczy nudne, no często to są nudne matchupy, które po prostu powtarzasz już po raz tysiąckrotny i nie mam nic do ludzi, którzy grają najlepszym deckiem, jaki jest w mecie oczywiście, ale sam po prostu chcę dodawać trochę kolorytu do tego wszystkiego. Z drugiej strony bardzo się zgadzam z tym, że, i to już mówiłem poprzednim razem, że to uczucie, kiedy twój przeciwnik nie wie, co masz i nie może sobie sprawdzić tego, znetdekować tego spisu i nie wie tak naprawdę, jaka jest następna karta, jaką pokażesz, to jest coś, co no, daje pewne poczucie przewagi taktycznej. Tak, Także... tak i właśnie to też bardziej przewaga taktyczna, bo często jest tak, że ty mi jednak te pierwsze gry wygrywasz, szczególnie jak tam jakieś masz combo, tak? No przeciwnik co, no widzi jakieś dziwne karty, no to się wytapuje, może ktoś gra tam jakimś słabym czymś, tak? Nie wie, pierwszy raz przyszedł na ten, albo nie, no, ciężko się spodziewać, że nagle w jednej turze może z czegoś wygrać, albo ma jakąś kartę niespotykaną, na którą no, nie ma w tym main decku odpowiedzi. Niestety często jest tak, że jednak sideboardy są tak rozbudowane, że jednak po sideboardzie i przeciwnik ma świadomość i coś ma też na taki twój deck, bo ma jakiś tam wspólny cech. Chociaż przewagą Bru jest to, że też jesteś w stanie się wstrzelić w takie okno, na które raczej nie ma sideboardów, tak? Też. Więc akurat to bardzo
często moim ulubionym brew, z którego jestem znany, bardzo często się spotykałem z tym, że ludzie w ogóle nie mieli sideboardu, ponieważ nie działał w sumie ani Grave Hate, ani hate na czerwony, ani hate na niebieski. W sumie jedyny removal, jaki mieli, to snafauty, co jest na przykład bardzo popularne obecnie w Gli, ponieważ masz te snafauty głównie przeciwko innym Gli, bo No tak tak, no tak. naprawdę to reszta dość mało cię obchodzi, ewentualnie na jakieś losowe wróżki i tak dalej. Więc w tym momencie tak, no to jest też fajny, poboczny aspekt tego, że ludzie nie mają na ciebie sideboardu. No oczywiście, jako że to jest twoje brew, to i tak masz pod górkę od startu, więc przydaje się każda pomoc Tak, często. tak. Niestety też nie, wadą brew jest to, że no te najlepsze deki zostały już często stworzone, więc ty próbujesz wykrzesać te trochę mniej oczywiste, słabsze karty czasami, albo karty, które na początku się aż tak nie łączą i potrzeba jeszcze kilku tych etapów, więc no. Tu widzę, że pisze, znowu niestety nie będziemy mieli, bo jeszcze nie odkryłem, jak to robić pod Ubuntu, nie będziemy mieli czatu widocznego, więc będę się starał wszystko czytać, co piszecie, może z opóźnieniem. Więc pisze do nas Kajdarin, czyli Michał z Wrocławia, że próbuje łączyć się z pociągu do Rzeszowa i zobaczy, na ile internet pozwoli. Jedzie do Rzeszowa oczywiście na turniej, na który ja też będę wyruszał rano, czyli na Common Sense. Więc jak ktoś jeszcze się nie zapisał, zapraszamy. Jest obecnie 30 osób chyba, z tego co ostatnio patrzyłem. Nieźle, Więc, no, więc jesteśmy o kroczek od 32, czyli od 6 rund i mam nadzieję, że się uda. Także zapraszam wszystkich, jak są niezdecydowani. Do Rzeszowa jest blisko zarówno z w sumie Kielc, Warszawy, Krakowa, więc... A o której turniej? Od 12, więc zdążycie. Ja zastanawiam się, może albo samochodem z chłopakami pojadę, albo pociągiem wsiadam 8:20, tam 11 jestem w Rzeszowie, jeszcze spokojnie pójdę na kawę i zdążę na turniej. Także godzina jest na tyle komfortowa, że jak ktoś jeszcze się zastanawia, to rano można po prostu wsiąść w jakiś środek transportu i przynajmniej z Polski centralnej bądź południowej to dojechać w miarę szybko. Także przy okazji zapraszam. Tak, no, a wracając do Ciebie, Czacza, to w takim razie powiedz mi jeszcze tak, od jak dawna w ogóle grasz w Paupera, a od jak dawna próbujesz zrobić coś swojego w Pauperze i czy to było tak, że od razu próbowałeś zacząć złamać metę i zrobić swój deck, czy jednak najpierw grałeś tymi metowymi dekami trochę? Daj mi chwilę jedną rzecz sprawdzić. Od jak gram w Paupera, jeżeli sprawdzę na MTG Goldfishu tam swój nick, to pierwsze pauperowe rzeczy mam z 2016 roku, ze stycznia. Więc dosłownie jakby podliczyć, że to jest pierwsza wygrana, wtedy było pierwsza liga pauperowa się zaczynała, bo jeszcze wcześniej było takie daily turnieje, które tam określony czas trwały. No to już gram 9 lat w Paupera. No to... I wtedy miałem za mało kart, w sensie wtedy był taki okres, że tam miało się tam jakieś tam wróżki, miało się tam parę deków, UR bardzo często próbowałem zrobić. Wtedy próbowałem z UR, który był viable deckiem. Wtedy jeszcze grały takie karty jak Boże, i zapomniałem, ten Bolt za 2, taki co ma flashbacka, albo w ogóle grałem Flurry of Horns, które stwarza 2-3 czerwone minotaury z haste'em i to był Wincon, tak? Nie to, że to był tier 1 deck, ale fajne czasy. Więc... No tak, oczywiście, ale zawsze cieszy, jak znajdziesz jakąś kartę, właśnie wygrzebiesz i stwierdzisz, o, to jest to na pewno będzie fajnie grało. Tak, tak. I jakie jeszcze tam było pytanie? Że ile gram, to ustaliliśmy? Tak. I czy zacząłeś od tego, że właśnie brujesz, czy zacząłeś od tego, że grałeś metadekami?
Nie pamiętam, chyba w pierwszy deck, jaki ogólnie miałem na Modo, no bo to wtedy się tylko grało na Modo w Białymstoku i w ogóle ciężko gdziekolwiek, już te 9 lat temu był Pauper chyba. No to No, grałem Delverem i tam mhm, były jeszcze Daisy, Snapy, czy to Snapy są teraz, ale też wróżki te, co odtapowały od Walandy, mhm, więc to takie Delver u, wróżki wtedy były. I coś tam się kombinowało, w mhm. zależności tak naprawdę jaka cena kart była na Modo, za ile ticksów, tak? No, No, wtedy jeszcze nie one nie były zarabiałem, zbanowane więc już 10 lat temu? Wydawało mi się, że... możliwe. Pamiętam, że Aha, jeszcze tym grałem, więc może było, jeszcze grałem wcześniej przed tą pierwszą wygraną. mhm. Możliwe, że kombinowałem coś jeszcze wtedy z Pauperem, więc to takie czasy, jak wtedy po prostu zaczynałem, tak? Po prostu Mhm. mam napisane na Goldfishu, że no tego, co te 9 lat temu była ta pierwsza liga, którą Mhm. miałem tam 5-0, tak? Jakimś UR-em. Możecie sobie sprawdzić na Goldfishu pod moim nickiem. Mm, I mhm. no. Okej, to w takim razie powiedz jeszcze, czy przez te 9 lat, jak w ogóle oceniasz zmiany w Pauperze, jeżeli chodzi o to, jak łatwo być brewerem? Mm, Znaczy, ciężko odpowiedzieć na to pytanie, no bo jeżeli brać pod uwagę to o ilość kart, no to teraz jest tak naprawdę, zawsze jak wychodzi nowy dodatek, to Mhm. jest coraz lepszy okres dla tego brułowania, no bo jest coraz więcej kart, Mhm. z którymi możemy coś zrobić. I na przykład niektóre archetypy zostały dopiero odblokowane po tym, jak została jakaś karta wydrukowana, czy to z Modern Horizons, czy nie. Teraz tym deckiem, co zagram, no to naprawdę tam jak wyszło na przykład Glimpse the Impossible, tak, no to Mhm. to był jeden z pierwszych czarów, który po prostu jeżeli go obniżysz, to za 1 many może 3 dobrać, albo to w ogóle za 3 many Exile 3 to coś, czego nie było w Pauperze, tak, do dłuższego czasu, No więc tak. jakby im więcej kart, tym łatwiej jest Mhm. brułować, ale też jednocześnie te deki tirowe są coraz mocniejsze i Mhm. te stare bru, no często jak już wtedy nie wyrabiały, to teraz tym bardziej, no bo są za słabe, tak? Mhm. Więc próbować się wbić, raczej teraz na przykład uważam to brułowanie tylko jako za taką właśnie hobby, takie Mhm. zobaczmy sobie ile z tego deku można wycisnąć, bo ja się nie spodziewam, że kiedykolwiek bru zrobię 5-0, tylko takie, czy ja zrobię 3-2 chociaż, tak? Czy coś w tym stylu. No Bo tak. te tier 1 deki są często, tier 2 nawet Mhm. można by powiedzieć, tak, są za mocne, więc Mhm. teraz jest najlepszy czas, jeżeli grasz sobie dla fanu, bo tych kart jest im więcej, no, coraz lepsze są drukowane, coraz większą pulę masz, tak? No tak, tylko żeby grać dla fanu, to jednak musisz mieć z kim grać dla fanu, bo wejdziesz na ligę i dostaniesz 3 razy kuldotą, 2 razy No gili tak, tak. i się poskładasz, więc generalnie no, im mocniejsza jest meta, tym na pewno ciężej się testuje bru, bo większość z nich bardziej odstaje po prostu. Ciężej jest zrobić jakiś deck, który przynajmniej tak mi się wydaje, że ciężej jest teraz zrobić deck, który byłby przynajmniej średni. Bycie, robienie wyników 3-2 z swoją konstrukcją to już jest dużo, a nie mówiąc nic tu o 5-0. Tak. Tak, tak, dokładnie tak. Przyznam rację. A jeżeli chodzi właśnie, bo wspomniałeś o wychodzeniu nowych kart, nie wiem bo ja kiedyś przeglądałem, przyznam szczerze, że może przez pierwsze 3 lata, jak grałem w Paupera, to każdy spoiler season to jeszcze przeglądałem z napięciem, patrzyłem, o jakie to ciekawe karty wyjdą, ale niestety tego ostatnio jest tak dużo, że już od no, może 3-4 lat to naprawdę już przegapiam te pre-release'y, już
przegapiam te spoilery, już nawet nie czytam ich w całości po tym, jak wyjdą, bo generalnie jest tego zdecydowanie zbyt dużo dla mnie, No ja żeby patrzę ogarniać. tylko na komony, reszta mnie totalnie nie No interesuje. tak, nie, ja też na komony patrzyłem, ale generalnie już nawet czasem nie mam tak, że po roku się dowiaduję, że o, jest taka karta, ja to przegapiłem, bo przejrzałem tylko gdzieś tam ten spoiler na szybko, już nawet się nie zastanawiałem i potem szokuje mnie, że takie karty wchodzą w mecie, bo przecież ja nawet ich nie widziałem gdziekolwiek. Jeżeli chodzi o spoilery, okazuje się, że po prostu może to był dodatek, który akurat przegapiłem, bo tych spoiler seasonów na raz są często 2 albo nawet 3, więc generalnie to no, teraz śledzenie nawet nowych kart, nawet tylko nowych commonów nie jest za łatwe. No ale na szczęście ten nowy dodatek to nie ma zbyt wielu grywalnych, więc pytanie, czy zobaczyłeś tam coś, co spowodowało, że ci się oczy zaświeciły w tym Ender Drifcie, który będzie, jutro ma już pre-release'a, tak? No jeżeli chodzi o taką grywalność, to urzekła mnie tylko jedna karta. Tak bardziej jest to ten czarny artefakt, który jak wchodzi daje -2/-2 i tam od razu mi się zaświeciło dla niego wiele zastosowań. Tam, no, może też być tam, wiadomo, grany w awce, no bo to też mi się wydaje, że to jest artefakt i tak wchodzi, tak jeszcze może zabić, więc może być grany, ale bardziej mi chodzi, że może dzięki temu WB powróci do łask, które po No prostu tak, lubisz za wolne jest. lubisz tego Core Skyfishera i Glinthołka i to podbijanie sobie artefaktów, Tak, czyli to, tak. co wielokrotnie Skóra wspomina jako jego po prostu antyprzykład dobrej gry. Może już teraz zmienił zdanie, już teraz. Może, nie wiem. W każdym razie Paupera polubił, więc może Pauper to jest coś, do czego może trzeba czasem dojrzeć, albo Tak jak yerba mate. Na początku smakuje jak pety, ale potem tak jest, dokładnie. Potem to już człowiek po prostu się uzależnia. A no i jeszcze a propos Cycling Storma, to jest tam inna ciekawa karta, bo rzeczywiście ta jest najciekawsza. Ten artefakt, jak nie potrzebujemy już mocnych artefaktów w Pauperze, tak ten wydaje mi się, że będzie miał mocne zastosowanie właśnie w jakichś innych dekach. Nie wiem, właśnie jak gdzieś widzę, najbardziej oczywiście Glinthołk to uwielbia artefakty za 1 manę, więc to jest po prostu artefakt, w drugiej Glinthołk artefakt, w trzeciej Glinthołk coś artefakt, ten sam, albo Core Skyfisher i ten sam artefakt, więc generalnie no, będzie to na pewno dobra broń przeciwko dominującemu dekowi, czyli Kuldocie, bo chyba Kuldota najbardziej ucierpi od takich zabawek i pod tym względem wydaje mi się, że ale to jest na fajna inne karta. deki też bym powiedział, bo to z racji tego, że to 1 many kosztuje, to jestem ciekaw, ile będzie sytuacji, gdzie zagram, wrócę, zabiję Tak. tego Myra albo coś innego. Więc jakby... Tak. Jesteśmy w stanie to zagrać 2 razy i to jest też świetne przy tej karcie. No i ja jeszcze oprócz tego widziałem to w takich rzeczach jak jakaś czarna dewocja albo inne deki, które lubią po prostu sobie poświęcać rzeczy z Disputa, więc Myślę, wydaje mi się, że rzeczy, znaczy deki, które grały jakimś może deadweightem albo tym za 2 many, że -2/-2 było mogą ich, bardzo po prostu zmienić na coś, tak, co było nie jest na niewiele już instancie, chyba a deków, generuje value też potem. było chyba niewiele deków, które grają deadweightem, szczerze mówiąc. Karta No, z kiedyś to weszła mi do głowy. tak, ale generalnie to jest jedna, która rzeczywiście chyba wszystkim się rzuciła w oko. No mnie, przyznam szczerze, rzucił się w oko ten stwór z cyclingiem za 2, który jest tańszy o wszystkie artefakty i stwory w grobie. Bo o ile mieliśmy stwora tam Necromas, nie pamiętam jaki Necromas to był. No za liczbę kreatur w grobie się obniża do jednej czarnej. I było to, on był o koszcie CMC7, to wydaje mi się, że ten stwór jest dużo lepszy, w sensie takim, że Necromas tam ktoś próbował w Cycling Stormie, ale to było takie klanki,
Myślę, że może to nie być automatyczny, nie wiem, include razy 4 w sideboardzie Cycling Storma, ale jednak to, że on liczy Lotus Petale w grobie też, jest o jeden tańszy i sam się cykluje, co prawda drogo, bo 2 to dla cyklinga normalnie to jest niedopuszczalne jako cena cyklowania, ale nadal jest to opcja. To tak samo jak z tymi landami trójkolorowymi, które miały opcję cyklingu, ale to taki koszt cyklingu, to nigdy nikt tego nie użyje. Po czym jak masz długie gry, to i tak niezliczoną ilość razy widziałem, jak ludzie cyklują za ten absurdalny koszt, ponieważ w late game często po prostu wypierzesz się ze wszystkiego, co masz, top deckujesz i generalnie możliwość zrzucenia tego do grobu, żeby dobrać coś, co chcesz, czy to jest za 2, 3 czy 4 mana, po prostu nie robi ci żadnej różnicy, bo masz 10 landów na przykład w stole, a oboje z oponentem po prostu liczycie na dobry top deck, żeby przełamać impas, więc generalnie każda taka dodatkowa umiejętność moim zdaniem jest ok, więc o ile Necromas nie był wybitną kartą, to uważam, że tu to, że ona jest lepsza pod kilkoma względami i gorsza pod tym, że nie ma deftacza i ma -1 w plecach, ale to nie za dużo ma znaczenia, zginie od Galvanic Blasta. To mam nadzieję, że to zagra i sam próbuję trochę, przyznam się, złamać tę kartę też, robiąc coś ala taki bardzo biedny i głupi Cycling Storm na przykład. Można też spróbować to zrobić z discardem na przykład czerwono-czarnym, gdzie po prostu wrzucasz dużą ilość kreatur do grobu, a później zarzucasz stół jakimiś wielkimi typami jak Gurmak, Necromas i ten typ. Łączyć to można z Exhumem, który sam w sobie nikomu gry, znaczy rzadko gry wygrywa, ale też na przykład jeżeli to już jest 3. albo 4. duży stwór, to wtedy to może zrobić różnicę, więc liczę na to, że może jakiś nowy archetyp się pojawi przy okazji, typu czarno-czerwone stąpi albo coś takiego. No albo czarno-zielone też bym widział, jakieś w stylu pół dredge'a, pół cyclinga, takie wiesz. Tak. Czy te kreatury do grobu wsadzić, żeby obniżone, bo to bym bardziej widziałbym tą kreaturę inaczej, Necromasa tego bym widział bardzo w dodatku do tej kreatury, żeby opiąć swój plan działania na tych dużych stworach, tak, i właśnie jakoś szybkim rzuceniu tych kart. W samym Cycling Stormie jako takim, co teraz jest, nie widziałbym raczej w ogóle. Ja nigdy nie byłem fanem tej opcji, że wystawiasz dużo kreatur, bo jakoś zawsze w tej mecie było tak, że przeciwnik często miał sobie jak z nimi poradzić, tak, bo nawet na mnie, nawet na Cycling Storma jest tak, że on nie ma tylu kart do wysadzenia, więc często dużo remowalu na przykład jest zostawiane. Ale właśnie w takim pół cyclingu, pół dredge'u, coś takim, co mówisz, tak, widziałbym tą kartę. No, jest bardzo dobra i też sama z siebie się cykluje, tak jak mówisz, więc zawsze to nie jest to, że ci zalega na ręce albo coś. Tak, może coś z artefaktami można, że wiesz, nie wiem, jakieś kreaturowe stwory, żeby też do grobu szły. Tak, jest dużo, artefakty dają dodatkowo dużo opcji, czy to, nie wiem, możesz kręcić jajkami, czy cokolwiek. W każdym razie zobaczymy. Jest to kolejny jakiś tam, wydaje mi się, po prostu fajna karta do zrobienia bru i do zrobienia deku, którego jeszcze nie było, także zachęcam do złamania jej. Już jutro. I też dopowiem, że to też zgadza się z tym, co wcześniej mówiłem o tym, kiedy jest najlepszy czas do brułowania, tak? Widzisz, doszła teraz karta do archetypu, który już miał tam swoje zaczątki, bo był Necromas, tak? Ale widzisz, doszła druga. Może już teraz coś można zrobić, bo są już 2 takie karty, które robią podobną rzecz. Często właśnie jest tak, że czy ty masz tak często, że twoje bru leżą na półce i czekają na jeszcze brakuje jednej karty, jeszcze jedna i to będzie działać? Tak. Dużo razy tak było i dużo razy takie to może być do tego, to jest kolejny taki efekt, którego szukam, tak. No na przykład, nie wiem, poprzedni przykład, jaki sobie przypominam, to Wrens Resolve i
Reckless Impulse, tak, jak doszedł drugi Reckless Impulse, to już miałem w głowie, że to też kolejna karta, która z obniżaczem za 1 many dobiera 2, więc może już teraz ten deck, który ja nie wiem, wtedy miałem w głowie mono-red tego Storma, to teraz może on zacznie działać, czy coś w tym przypadku, więc jakby cały czas mam w głowie te rzeczy i ja akurat patrzę zawsze komony jakie wychodzą, chociażby przeglądam, tak, czy co jest i tam w głowie sobie wyobrażam, co może być bardziej grywalne, co nie. Gorzej z kupowaniem, bo to zawsze mnie to nerwia, że kupuję jakiś tam zestaw komonów z nowego dodatku, albo nie kupuję, i okazuje, że jakaś karta, którą myślałem, że no jest totalnym krapem, akurat gdzieś gra i takie nie kosztuje mam... 10 zł. Tak, potem. Nie, no nawet nie kosztuje 20 groszy, ale no, to co, będę kartę za 20 groszy zamawiał z kart marketu, tak? No tak. To niestety jest problem, że ja też do pewnego czasu wszystkie komony, które wychodziły, które zdawały mi się grywalne, to kupowałem, ale potem okazało się, że mam całą szafę kart, które w ogóle nie grają, więc w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, kupuję tylko te, które gdzieś tam rzeczywiście wiem, że na pewno będą grywalne, a resztę to wyrzucam, zwłaszcza, że czasem się okazywało, że w jednym secie wychodziła taka pseudogrywalna karta, po czym w następnym wychodziła taka sama, tylko trochę lepsza. Miałem tak, dobra, to tę poprzednią to już mogę wywalić. Do śmiecia. Do śmiecia, dokładnie. Dobra, minęło pół godziny, więc co będzie ludzi zanudzać? Przyszli tu gotować, więc nie będziemy ich trzymać na głodzie. Więc ja się przełączę w takim razie na widok Twojego ekranu, gdzie widzimy już deck. This is it. To jest, proszę Państwa, to, co dziś zobaczymy. Tak, to jest, no tak jak to jest jakaś tam idea kontynuowana od banu Galvanic Relaya, czyli jak zrobić coś, żeby wygrywać deckiem, który dobiera całą liczbę kart, tak, przy okazji próba stworzenia też własnego tam Grape Shota z dość znanego już teraz komba dzięki tam wyczynom Kalikaza, tak, że Weather the Storm i Marauding Blight Priest. No ten deck jest już trochę, znaczy rozwijany, no próbowałem z nim dużo razy, o Boże, to jakieś tam idee sam szukałem przeglądałem wszystkie karty, jakie można, to coś zobaczyłem u innych streamerów, tak, czego nie wiedziałem, więc jakby to jest jakoś tam najnowsza wersja tego combo, które próbuje się przekopać przez całą bibliotekę, no i zabić właśnie tym kombem, którym jest utworzenie 20 Storma przynajmniej, i zagranie Marauding Bright Plista i Weather the Storma. Jak widzieliście ostatnio deck Kalikaza, on to zrobił inaczej, on to połączył z tym czerwonym familiarem, który bardzo fajnie to zobaczył, że ten nowy Ichor, który jak wchodzi, to zabiera życie, on może być obniżony do 1 many, a to jest w takich dekach, które chcą dobrać całą talię, to jest bardzo ważne. Obniżenie takiego ważnego artefaktu do 1 many myślę, że bardzo sprawia, że ten deck jest dużo bardziej grywalny. Na ten moment zagramy tym, co tutaj widzicie na ekranie. Szczerze będę próbował raczej tą wersję, którą Kalikas pokazał. Tak? Nie wiem, czy jakość pozwoli, bo tak sobie patrzę, nie wiem, czy jakość pozwoli ludziom odczytać, więc może przejdźmy po kolei po tych kartach i powiedzmy, najlepiej jakbyś jeszcze zoomował je, żeby pojawiały się na podglądzie poszczególne momencik, karty. bo z racji tego, że było nowe, tutaj wezmę sobie odklikam, było nowy patch do Modo, więc środkowy przycisk myszki mi nie działa, choć powinien, więc zoomuje mi automatycznie. To tak, mamy tutaj landy. Ogólnie najważniejsze landy to są te, które dają 2 many. Jest to Hickory Woodlot, tak,
landy z konterkiem, depletion landy, które dają za tapa 2 many, ale też po straceniu 2 konterków idą do grobu. Mamy takie w kolorze czarnym, zielonym, czerwonym, zielonym i 1 w czarnym pitbox. Dodatkowo mam landy, które się nazywa Geothermal Gravis, jeżeli to się tak czyta, widzicie na ekranie, i on, jak widzicie, daje czerwoną, ale można go poświęcić, żeby dał 2 many, w tym przypadku czarną i zieloną, które mamy jak wykorzystać w tym deku. Zwykłe Basic Mountainy i ostatnim jeszcze moim pomysłem jest Grultruf. Jakoś jak grałem na 16 landach, to mi tego ważne w tym deku jednak jest, żeby zagrywać te landy, żeby mieć 4 many, czyli najlepiej zagrać 2 depletion landy, ale czasami no, gry potrzebują tego, żeby no, trochę bardziej się rozbudować. No to nam pozwala, bo jednocześnie możemy na przykład wydać manę z depletion landa, wrócić go i potem znowu zagrać, co nie jest w ogóle tempo playem, no bo to wszystko wchodzi stapowane, ale w jakiś sposób na ten moment ten Grultruf istnieje. I tak, zaczynając od jedynek. Anerfy są dlatego, gdyż mamy 10 speli, albo nawet 14 speli, które potrzebują wyrzucenia karty z ręki do grobu, tak? Więc te anerfy sprawiają, że możemy wyrzucić nasz combo piece Marauding Blight Priesta i potem go wskrzesić, nie w obawie, że nagle dobraliśmy, no nie możemy go wyrzucić, bo jest potrzebny do komba. Dzięki anerfom możemy to zrobić. Dodatkowo możemy wrócić i wyrzucić wszystkie nasze familiary, co często jest lepszym zagraniem niż zagrywanie po prostu familiara, bo zagrywamy sobie na przykład Spirit Spillage, wyrzucamy sobie Goblin Echomancera, którego następnie wskrzeszamy za 1 manę niż za 2, więc też jest taki mini rytuał. Sam w sobie też się cykluje, więc jakby każda jego część tej karty jest jakoś przydatna i często nie rozumiem, czemu w takich dekach nie grają, bo widziałem już też parę na necie takich opcji, że ktoś gra kartami, które wyrzucają, ale bez anerfów. Od razu mi się zobaczyła ta karta, że ona jest bardzo, bardzo dobra w tym deku. Następnie to może pogrupuję, ale mamy 16 kart, które właśnie wyrzucają coś. 4 Electric Revelations, mają flashbacka, są bardzo potrzebne, no bo często jest tak, że musimy mieć dużo tego drawu, jakby żeby się przekopać do wszystkiego, nie możemy sobie pozwolić na jakieś zacięcie, bo po prostu przegrywamy po czymś takim, a to nam daje posiadanie tak naprawdę 2 kart w jednej, więc bardzo ważna karta. Fateless Looting to samo, możemy go użyć w pierwszych turach też w celu na przykład szukania landa i tak jak mówiłem, możemy wyrzucić coś, co nam nie jest potrzebne i potem to zanerfować. Oraz 8 kart typu 10 kart typu wyrzuć kartę, dobierz 2 i wstaw 2 treasure tokeny. To nie jest mój wymysł, ja zobaczyłem to na YouTubie. YouTuber się chyba Charles nazywał, coś takiego i nagle mnie oświeciło, że to jest to, co szukałem przez większość czasu, kiedy robiłem te brew, czyli to jest karta, która i dobiera, i robi manę, tak? Dlatego gramy tutaj aż 9 familiarami, którzy obniżają cenę, bo można tak obniżyć koszt tej karty, że za 1 many dobierze 2 i wstawi 2 treasury. Tak. Ja przyznam szczerze, że akurat jak zobaczyłem Unexpected Windfall, które wyszło jako pierwsze, to już miałem w głowie to, że to może kosztować 0 many. I jakby zawsze jak czytam takie karty, to pierwsze co mi przychodzi do głowy, to jeżeli się obniży ten koszt, to czy tu można wyjść na plus z maną, tak jak jest to w przypadku Manamorphose, które szczerze mówiąc jest pierwszą kartą, od której mi się oczy zaświeciły, bo stwierdziłem, Jezus Maria, to przecież jest
darmowy spell, który fiksuje manę, a jak go obniżysz, to on jeszcze ci dodaje Tak, manę, rytuał. Mhm. więc jest niesamowity. Rytuał, który ciągnie kartę, no po prostu wow. Także ja zwracałem cały czas uwagę na takie karty i jak weszło właśnie chyba Big Score następne po Unexpected Windfall, to właśnie pomyślałem, to jest to, that's it, to jest ta karta, ponieważ ona nie dość, że właśnie miruje nam, no wymienia się, bo mamy 2 za 2, czyli nie jesteśmy na minusie przynajmniej, jeżeli chodzi o karty, no to jeszcze fiksuje nam manę i generalnie robi to jeszcze lepiej niż Mana Morphose, ponieważ ta mana może nam zostać na następną turę albo na za 2, kiedy znowu będziemy mogli próbować się skręcić, także I nie musimy generalnie decydować, jaka to mana, więc jak dobierzemy coś, co nie pozwala Więc nam wtedy korzystać. możemy zdecydować, a nie tak jak w przypadku Mana Morphose, musimy przemyśleć, co nam będzie potrzebne. Masz rację, to jest też bardzo duży plus. Także szybko, jak tylko pojawiła się w spoilerach, to rzeczywiście chciałem to złamać, chciałem coś zrobić, no ale niestety jakoś nigdy nie doszedłem do spisu, który by mnie zadowalał, więc niestety, ale to jest jeden z tych deków, który został na półce i mam nadzieję, że tobie poszło z tym dekiem dużo, dużo lepiej. Raz udało mi się w Warszawie zrobić 4-0 nim w centrum MTG, tak? To było raz. Więc gratulacje, bo to jest wynik, to jest wynik. Tak, to jest wynik. Na Modo mi się nie udało, bo jest jakby... Powiem tak, zespoileruję. Ten deck działa nawet nieźle, nawet powiem, no nieźle działa, jeżeli mu się nie przeszkadza. Jakby... No tak. Bo to też, jeżeli oprócz tego, że wszystkie te karty można tam właśnie dobierać i obniżyć koszt do jednej, to też robi bardzo ważną rzecz, że dzięki tym 8-10 kartom możemy się przygotować do następnej tury. Tak, I te tak, gry to będą jest... tak często wyglądały. Zagrywasz Sandstone Needle, w drugiej Woodlot, w trzeciej zagrywasz na przykład Pirate's Pillage i zagrywasz landa i w następnym już masz nie dość, że nowe karty, masz 6 landów, 6 many z landów albo tam ileś, ale masz też 2 kolejne many jakiejkolwiek właśnie z tych treżerów, więc to jest jakby bardzo fajnie ta karta pozwala się przygotować, ten typ karty. Tak, tu jeszcze póki jesteśmy w podglądzie, to zachęcam czat, jakbyście mieli jakieś pytania do czaczy a propos tego deku, wyborów jego w tej konstrukcji, albo mieli jakieś sugestie na przykład co do tego, co byście zmienili, to jest na to chwila, bo myślę, że już lada moment ruszamy po prostu podbijać ligi. Tak. Jeszcze omówimy sobie jeszcze parę tych kart, tak. Sitting Song, no za 1 many, 5 many dostać jest bardzo potężne. Bez tego też często pozwala, żeby... I na instancie. Tak, i na też instancie. ważne jest to, że większość z tych kart to są instanty, a skręcanie się na instancie jest 2 razy lepsze niż na Sorcery Speed. Tak, to prawda. King, no nie gram tym gównem, jak to napisałeś. Czasami sobie przypomnieć, że jednak no nie ma to szansy z tier 1 deckiem często, ale wiesz, trzeba sobie przypomnieć, żeby potem wiedzieć czym grać, tak, więc powiedzmy to jest ten moment, gdzie ja zapomniałem jak to sobie radzi, przypomnijmy sobie, zobaczymy wszyscy na lidze. No, przypominam ci, Czacza, że nie graj tym gównem, to był bardzo ironiczny, żeby nie tak, powiedzieć ja wiem, sarkastyczny mem, więc może właśnie to był komplement. Może chodzi o to, że ten deck jest mocny. Miejmy nadzieję, że dla nieprzygotowanych oponentów będzie mocny. Ja też mam taką nadzieję. Żeby sobie z nim poradzić. No i jest w tej mecie wiele deków w tej chwili, które w mainie nie mają removalu. Oczywiście naszym najgorszym przeciwnikiem, jak się domyślam, będzie Kuldota. Niestety Kuldota ma na nas wszystko. Znaczy na Kuldotę jeszcze mamy mainował Weather the Storma. Śmiechem, żartem, Kuldota nie jest największym problemem. Największym problemem jest Affinity i dlatego możecie, kto tam sprawne oko wyhaczyło, mam w sideboardzie takie coś jak Flame Jab. Krark Rank Shaman miał być dzień bez słowa na K, ale Krark Rank Shaman
rozwala ten deck tak bardzo, że ja Mhm. wstawiam takiego Flame Jaba, żeby móc sobie z nim poradzić, tak? Wybrałem go, bo ma Retrace'a, czyli jakby tam jak Mhm. będę go potrzebował wyrzucić, to po Mhm. prostu zagram sobie go za landa, ale no z Krarkiem niestety nie da się wygrać, chyba że masz naprawdę super drawy, jakby, no bo musisz jakoś ochronić te familiary, a kreatura, która sobie siedzi w stole i może milion tych artefaktów poświęcić, no to nie jest czymś, co chcesz spotkać na swojej drodze, więc Affinity z kontrolami jest też dość ciężko, no ale da się, tak. Wróżki są, no jak dla każdego combo decku, są problemem, tak. Dobre deki są problemem, ale no. Lotus No tak, Petale, dobre deki są problemem. Tak, o, King tak. MTG Peta czy Lotus Petalem. Nie, jakby w tej wersji z racji tego, że gramy tymi pillage'ami i skrami, ja i tak potrzebuję mieć landów, żeby wyrzucać je właśnie najczęściej z tych Pirates Pillage'y i z tego muszę wyrzucać, a manę właśnie nie potrzebuję tej dodatkowej many. To nie jest tak, że ja zegzailuję i nagle nie mam co z tymi landami zrobić, bo ja z landami na ręce mam co zrobić, mam je po prostu wyrzucić, więc Lotus No jest tak, często a niepotrzebny. wolimy dostać 5 many czy 4 many z Sitting Songa niż 1 many z Lotus Petala. Tak. Z fiksowaniem many tu nie ma problemu, więc te Lotus Petale się nie przydają, a generalnie no to chyba no to przyspieszenie ewentualnie tego początku nie daje nam tak dużo. Generalnie jest Tak, to, nie, jest my to karta, chcemy której sami nie bardziej użyjecie. liczyć na to. Najlepszy plan będzie, oczywiście, jeśli nas nikt przed tym nie zabije, zagrywamy 2 Depletion Landy, w trzeciej zagrywamy jeden z tych speli, żeby się przygotować, żeby mieć nowe karty na ręce i dodatkowe więcej many, i w czwartej się powiedzmy kręcimy. W trzeciej też możemy, ale ten plan sprawdzał mi się dużo, dużo lepiej niż po prostu jakieś szybsze próbowanie się Tak, skręcenia z Lotus Petalami. my tu nie widzimy całego sideboardu, bo trochę Cię zasłaniam, więc powiedz w takim razie, teraz lepiej. W sideboardzie co jest na co? Jeszcze raz. Tak, sideboard ciężko, no bo jak już mówiłem, deck przegrywa z dobrymi dekami, tak? Ale tak, Apostle's Blessing, żeby ochronić nasze kreatury, plus razem z Thornscape Familiarem można zagrać to za 0, za 2 życia tak naprawdę tylko. Tak. Więc Apostle's Blessing, żeby ochronić. Darmowe spele zawsze dobra. Tak, Flame Jaby są, tak jak mówiłem, w głowie miałem, że tylko na Krarka szamany, ale może bym wsadził na wróżki, chociaż na wróżki i wszystkie inne deki z niebieskim z kontrami są pyroblasty i 1 Red Elemental Blast, 2 Breath Weapony na jakieś, no na kuldotę, tak na agro deki i dodatkowo Weather the Stormy kolejne też na jakieś agrodeki czy spalary ogólnie, tak? No bo na Pingera nie wstawimy Breath Weapona, a Weather the Storma już możemy. Często możemy sobie pozwolić, że nawet zrobimy sobie z 10 Storma, jakoś tam rękę przygotujemy, mamy trochę landów na następną turę i po prostu dostaniemy 30 życia, więc jakby to jest na jakieś inne agrodeki, tak? I o Jezu, tak wygląda sideboard. No dobrze, Czy jest najlepszy? Nie wiem. Często też nie wiem, jak się sideować, bo czasami, ten deck ma też problem jak na przykład Cycling Storm i inne combo deki, że ty nie chcesz z niego wysadzać tych kart, które coś robią, bo ci deck przestaje działać. Tak. Ogólnie sideboarding jest generalnie złą rzeczą, a w tych dekach jest tragiczną. To są niestety typy deków, gdzie ty chcesz zobaczyć jak najwięcej kart, które pozwalają ci się kręcić, a side'owe karty tylko pozwalają, powodują, że wolniej umierasz. Tak. Chociaż tutaj mamy opcję je wyrzucić w razie czego. To jest najlepsza rzecz dotycząca tego deku, że rzeczywiście możemy je wyrzucić, więc to jest fajne, że jak już zaczniesz się kręcić, to w tym momencie one nie są aż tak złe. No i dobrze. co? Jeszcze powiem tylko, że jest jeden Revolutionist. Grałem
od 3 do 1 teraz skończyłem na tym. Fajna karta, ale ostatnio tak często ją egzilowałem z Glimpsa, że to się nie mieści po prostu w głowie. Ale fajna karta, koszt Madnessu obniża też się do 1, więc często po prostu możesz sobie zagrać Big Score'a za 1, wyrzucić Revolutionistę, zapłacić 1 i sobie wrócić innego Big Score'a tak na rękę. Jakby super się to discarduje. Gorzej jak chcesz to rzucić za 3 mana z Exile'u. Ale tak. To w tym momencie no niestety jest bardzo duża szansa na to, jak rzucisz wszystkie 4 glimpsy, że wśród tego zexilowanych kart będziesz miał tam niestety rewolucjonistę. No, tak, jest no, to jakiś ale koszt tej karty. to też jest trzeci weather. Jakby to też powoduje tak samo jak Anerfy, że mogę wyrzucić w pewnym momencie Weather the Storma, bo mam szansę na to, że będzie rewolucjonizm potem. Nie nawet jak za 3 many, ale że po prostu dobra, moje kombopisy mogę odzyskać w jakimś tam późniejszym stopniu. To co, to może zaczniemy jakąś ligę? Zacznijmy. W godzinę zrobimy 0,5, więc będzie dobrze. Dokładnie. Ja szybko zróbmy to 5-0, bo ja muszę jechać jutro do Rzeszowa. Dobrze. To ten deck to poproszę szybkie 5-0. A jeszcze w międzyczasie, jak będziesz się zapisywał, jak będziesz tu szukał przeciwnika, to właśnie Glimpse the Impossible to jest ta karta, przy której pamiętam, że zapaliły ci się właśnie lampki w momencie, w którym wyszła, to chyba to było też, to był ten moment, jak właśnie postanowiłeś wrócić do tego deku, tak? Tak, też. Tak jak mówiłem, że to była pierwsza karta, która nie dość, że exiluje 3, ale do tego jeszcze w głowie nie miałem tych kart w ogóle jeszcze wtedy, które discardują i robią treasury. I to była dla mnie pierwsza karta, którą możesz się przygotować na następną turę, że możesz rzucić w nieważne co, zrobić 3-2 sajony i masz 3 dodatkowe 2 many na następną. Tak jak przygotowanie na następną turę, czyli tak jak Galvanic Relay, który niesłusznie został zbanowany, bo jak wiadomo nie zawinił niczemu. Niczemu. Oprócz tego, że wygrał mi paprykarza, ale... Tak? To czym wtedy grałeś na paprykarzu? No wtedy jak wróciłem, to chyba był tam paprykarz w lutym, nie pamiętam to był który rok, 21, 22, ale wtedy zobaczyłem ten deck z Galvanic Relayem i miałem w takiej głowie, dobra, pewnie jako jedyny mam Lotus Petale, nikt z nim nie przyjdzie na tego paprykarza, nie umiem nim grać, ale mocny jest, bo tam był top 1 wtedy, no i udało Ale się. to wtedy już to jest po banie wiewiórek, czy... Tak, to po banie wiewiórek. Jak były wiewiórki, to nie grałem w Paupera. To był ten twór, który tam Kalikaj strasznie promował i ewentualnie doprowadził do bana Relaya wtedy, tak? Chyba tak. Ja widziałem tu takiego japońskiego streamera, który czasami streamuje dalej. Nie pamiętam, jak on się nazywa, może gdzieś tutaj go zobaczę, ale on ma angielską nazwę, ale u niego to widziałem, on bardzo katował ten deck i po prostu tak myślę, kurczę, fajne, tak? Zabija, można zrobić milion Storma, tak? Chcę tym grać. To co? Czy chcesz, Radomir, jakąś przerwę na moment, czy możemy zaczynać pierwszy? Jeżeli ty potrzebujesz przerwy, to dawaj znać, jak nie, to wiesz, ja jestem robotem, ja nie potrzebuję przerw. Ja co najwyżej po tamtej grze, po następnej grze. Tak. Myślę, że ogólnie ty będziesz się tu męczył mentalnie o wiele bardziej niż ja, więc mamy rękę. Mamy kipowalną rękę i zaczynamy. Mamy jak się przygotować na następne tury. Są 2 lądy, 2 depletion landy, mówię, że jest to idealny start, są 2 różne. Nie mamy niestety, no mamy big score'a, więc generalnie to jest chyba to, o co chodziło.
Nie mamy niczego, co by nam obniżało koszt, no ale zobaczymy jeszcze kilka kart. Tak, tak. Zacząłem z zielonej, jakby ktoś się zastanawiał, ponieważ jest jakaś szansa, że gramy na deck bez remowalu, oczywiście to nie jest, i jakby nam doszedł właśnie Thornscape Familiar. Ale pytanie, kto gra Swampy w mecie i czy on na pewno ma removal? Czy to nie może być Glee przypadkiem? Może być Glee. Dlatego co, ryzykujemy, żeby zagrać. Ryzykujemy raczej. Wydaje mi się, że jeżeli to jest deck z czarnym, to będzie miał zdecydowanie w mecie dużo dociągu. Nie widzę decków, które grają czarnym, a nie grają disputami, więc im dalej w las, tym bardziej ten stwór będzie był w niebezpieczeństwie. Także Tak, ale zagrywanie jego teraz sprawia, że w następnej, jeżeli zginie, nie będziemy mogli zagrać Big Scora, bo nam wyczyści jeden land. aha, a Ja tak bym możesz go zagrać. No dobrze. puścił turę i z racji tego, że mamy Anerfa na ręce, wyrzucimy sobie po prostu w następnej Familiara, żeby zagrać go za jeden. Tak? Będzie już Ale w cel pod następnej kartę, to jest która... tak, że jeżeli familiara byś wrzucił, to stać cię na Big Score, bo będzie kosztował 3, bo masz 5 many, tak? Tak, ale jakby zginął, tak? Jakby przyjmuję, że Okej. bezpieczniejszą opcją będzie jednak na potem danie go do grobu niż... Okej, no dobrze. Czyli teraz wystawiamy familiara, czy inaczej, bo teraz możemy go wystawić. Aha, już puściłeś turę. Mogliśmy go wystawić i mogliśmy rzucić ten Big Score po prostu. Tak, tak. No w głowie miałem trochę innych play. Teraz po prostu chciałem z końcem zagrać Big Score, bo jest na instancie. Wyrzucę Familiara, bo mamy Anerfa. Tak, no ale I tak to byśmy tego stwora 2 razy. No dobrze, mamy innego potaniacza. Generalnie nie jest źle. Przeciwnik na pewno nie gra Glee, bo wystawił 3 słampy, więc chyba Glee nie ma tyle słampów w tak, deku. tak. Możliwe, że jest to jakaś monoblack kontrola. I nie wiem, co może nie grać nic przez 3 tury, szczerze mówiąc, i wystawiać Tak. tylko słampy. Obawiam się, że przeciwnik może mieć bardzo dużo na ręce remowalu. Tak. W tym przypadku ja myślę, że To puściłbym turę. czekamy. Tak. Nie spieszy się nam, nie ma żadnej presji. Może jak poczekamy, aż oponent coś wystawi, bo generalnie on nic nie zyskuje. Ma 8 kart. O, to są Gardensy. Gardensy albo Glyph z bardzo słabym rozdaniem, jakby też może być. No tak, to by wyjaśniało, dlaczego niczego nie zagrał. Zdecydowanie to by wyjaśniało, czemu niczego nie zagrał, ale nawet nie wiedziałem, że Gli mogą grać tyle słampów. Może dobrał wszystkie. Możliwe. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że ja bym jeszcze dalej poczekał i z końcem zużył jednego z treasure tokenów, żeby wywalić tego pitboga. Ten land aż tak mi nie jest potrzebny, a po prostu daje nam jakąś możliwość przekopania się. Okej, nie jest nam potrzebny, nie wolisz wyrzucić tego czaru z flashbackiem, który i tak ci daje coś w grobie? Mógłbym, ale generalnie- po prostu z doświadczenia wiem, że chcesz go zagrać 2 razy, tak? Ale Okej, Albo bo w sumie- zastanawiałem się, czy nie jest też tak, że jak chcesz wystawić tych wszystkich twoich potaniaczy na raz, najlepiej 3 i po prostu wtedy się skręcić. tak, Żeby nie dać masz rację. oponentowi- Masz rację. Ja teraz po prostu wyrzucę ten czar obtaniający i dodatkowo w następnej turze będę miał użyć te 2 many Speedboga, żeby jeszcze mieć ten land na przykład na Pirate Spillage, nie? Zobaczymy jak to będzie, więc wyrzucę teraz Erectic Revelations. Przeciwnik chyba wie, na co gra. Ponieważ się nie wytapowuje. Glimpse the Impossible jest bardzo dobrą kartą, wydaje mi się. Tak. Możemy nastawiać się na to, że w następnej turze już będziemy się musieli kręcić, no bo karty z Glimpsa przejdą, nie będą tylko w tej, ale zostaną nam jakby nasze miniony, więc...
No na razie oponent nie robi za dużo, nie drawuje kart, tylko dobiera i wystawia landy, więc generalnie... To nie, to z racji tego, że Glimpse może być za 1, ja jeszcze w tej turze zagram Pirate's Pillage z landa. Zobaczymy, co nam przyniosą następne 2 karty. I prawdopodobnie w następnej będziemy się musieli już kręcić. Cóż, mamy wręcz idealną rękę na następną turę, tak. Tak jest. No teraz wiemy, że przeciwnik gra. No tak, ten Witch's Cottage już trochę wskazywał na to. Rzeczywiście. Bożuka, no niestety. No niestety. Trochę nas krzywdzi. To akurat tego nie chcieliśmy zobaczyć. Tu oponent dobrze nas wyczuł, no ale... Tego się bałem najbardziej, ale no cóż. No mamy jeszcze te 2, no szkoda nam bardzo tych kart w grobie. Mamy na szczęście te 2 anerfy w zapasie, czyli jeżeli nasze anarchomancery zginą, no to możemy je przywrócić i próbować kombić się dalej, więc de facto będziemy mieli 2 stwory na stole z 2 jakby protektami na nich. Tak. Jest to też coś, nie jest to nasz najlepszy outcome, ale no trudno. Jest jak jest. No już, przeciwnik miał w odpowiednim momencie, poza tym, że widział jakby co wyrzucamy, no mógł czekać z tym. No jak dobrał, to wiadomo kim jest, tak, ale i teraz co? No dobrze. Teraz w sumie generalnie moglibyśmy... Pytanie, czy my jeszcze turę czekamy, skoro ta boczuka już i tak poszła, to co gorszego może nas spotkać? Możemy sobie podbić lenda i mieć jeszcze więcej many w następnej turze, tylko generalnie będziemy musieli będziemy musieli zdiskardować na koniec. Nie wiem, czy możemy zdiskardować Wedera, w sensie, czy on nam coś robi. Znaczy, no możemy zdiskardować. No Weder jest najgorszą z tych kart na razie. Ogólnie problem jest taki, że przy tym zexilował nam dosłownie 2 spele, które dobierają kartę. No, jeżeli nic nie dobierzemy z tego Glimpsa, to jesteśmy w ciemnej. No tak, to w takim razie to co? Wystawiamy jeszcze ląd, bounsujemy sobie ląd i wywalamy ląd czy Wedera teraz? Chyba wywalamy Leonda, bo tam ten ląd nam aż tak niepotrzebny, więc ja wezmę, zagram Gurul Turfa, wezmę po prostu zwykłego Montaigna i wywalę go, tak. I zobaczymy. No możemy tak sobie patrzeć się w oczy razem z przeciwnikiem. No tak, na szczęście, to znaczy tak, oponent, zmusiliśmy go do akcji, which is good. Zrobił coś, co generalnie nam nic nie robi. Mamy bardzo dużo potajających stworów, więc co? No lecimy z tym. Jeżeli przyjmiemy, że to zginie, mogę poświęcić te 2 landy, żeby mieć czarną. Pójdźmy all in, bo jakby nie mamy trochę w tej sytuacji co robić, więc ja pójdę all in, zagram Archomancera. W razie czego anerfy też są takim bardzo słabym drawem 1, więc generalnie jak już totalnie się zatniemy, to... Nie zabił nas, więc... Znaczy nie zabił nam Archomancera, więc puścimy sobie Glimpsa. Prawdopodobnie przeciwnik trochę nie wie, jak się na to gra, ale cudownie. Więc leci drugi Glimpse najpierw? Tak. Zobaczmy z drugiego Glimpsa, co nam odkryje. Przeciwnik zobaczył nasze combo.
Nie mamy trochę czerwonej many, więc sprawdźmy. Więc myślę, żeby teraz zagrać Pirate's Pillage i przekonwertować Goblin Archomancera na trochę czerwonej. Jego, ponieważ mamy te 2 nerfy, a przeciwnik jeszcze nam nic nie zabił z niego. No jest. Okej, jest pierwszy defile. Tak, Można jest się pierwszy spodziewać, defile. oponent ma jeszcze 5 kart na ręce, spodziewamy się, że to może być 5 removali. Tak. Jest tak. drugi defile. No dobrze, ale co rzuciliśmy, to nasze. Pytanie, czy w odpowiedzi na tego pierwszego defile'a ty nie chciałeś rzucić tego glimpsa, żeby... On jest na sorcerer. Ach, glimpse jest na sorcerer. No Także tak, to jest... nasza jedyna opcja była czekać i teraz zobaczymy, ile przeciwnik ma tak naprawdę więcej removali, sobie wrócimy te 2 Archomancery. No, najważniejsze, żeby nam nie zabił naszego combo pisa, tak? Tak, przeciwnik removali nie ma. No i to jest bardzo dobry outcome dla nas. Ma 2 many, więc jeszcze jednego cast downa może rzucić ewentualnie. No to spróbujmy, co tam dalej. No niestety jesteśmy zalani landami. Mamy jeszcze 2 czary, które nam drawują. Mamy Big Score i mamy Unexpected Windfall. Tak. Windfall pierwszy rzucasz, bo Big Score bo on i tak niżej nie zejdzie, tak? Jakby. Tak. Więc Windfalla sobie rzucam niżej. Przeciwnik widać jakby, że nic nie ma, więc... Teraz czy chcemy Weathery w ogóle kiedykolwiek rzucać, czy... Możemy, możemy wyrzucać Weathera, bo przeciwnik raczej nie ma. Nie zabije w tej tak, a poza tym mamy jeszcze drugich blind priestów. Ja bym wolał na przykład poczekać z tym rewolutionistem, jak w końcu dobierzemy tego jednego z 7 pozostałych optaniaczy, które nam zostały, tak? Więc sobie grywamy karty, co możemy. I mamy Thornscape Familiara, idealnie. I teraz sobie możemy wyrzucić rewolucjonistę. Żeby wrócić. Tu wracamy pewnie Big Score albo coś, co nam zarabia. Mamy tam kartę, która nam kosztuje... Ale są 2 rzeczy. Albo Glimpse, żeby przekopać się 3 karty do przodu. Okej, to chyba Glimpse jest... To może Glimpse jest lepszy, bo nie musimy wyrzucać kart z ręki, prawda? Tak, no bo Big Score'a i tak, oprócz tego, że nie będziemy mogli użyć Big Score'a, możemy na przykład zagrać Manamorfoza, tak? I wtedy... Tak jest, tak. No dobrze. Ale weźmy Glimpsa, bo i tak dobierzemy jakby z Pirate's Pillage tych 2 rzeczy, więc 3 karty dalej będą lepsze niż 2, a many już mamy, tak? Mamy co wyrzucać. Tak jest. Mamy co Zagrajmy wyrzucać Glimpsa. No i Manamorphose zarabia nam kartę na ręce, bardzo dobra karta. To jest jedna z lepszych rzeczy, którą możemy zagrać z Exile'u, jak nam brakuje kart na ręce, bo po prostu zamieniamy kartę z Exile'u na kartę na ręce, co nam się liczy. Mamy 2 Blight Priestów, więc generalnie zaczyna się robić, jeżeli oponent nie ma remowalu za bardzo, zobaczymy, to zbliża się do śmierci. Tak naprawdę kopiemy się do tego jednego Weather the Storma, który Florian pisze i 4 snafauty. No to oponent może się co najwyżej zabić tymi snafautami. Jak już wystawimy mu Blight Priestów, to w tym momencie ci nasi potaniacze nie mają znaczenia. Jeżeli oponent ma 4 snafauty, no to przykro mi stwierdzić, ale to zepsuł, bo powinien już dawno zabić nasze... Nie, jeżeli ma, na tę chwilę myślę, że jak ma 4 snafauty, to my już się tylko i wyłącznie cieszymy, ponieważ to oznacza, że możemy spokojnie go zabić, bo Blight Priestki plus jego snafauty oznaczają, że po prostu jest martwy już teraz. Teoretycznie, gdybyśmy rzucili Blight Priestki za 0 many, to martwy jest już teraz. Tak, ale musimy jeszcze trochę zarobić.
Weather the Storm jest naszą ostatnią kartą. Tak, czarna mana, żeby wystawić priestkę. Chyba że przeciwnik gra mainowym Weather the Stormem, wtedy. No tak, to byłoby rzeczywiście niefortunne. No to wtedy nic nie poradzimy. O, jest cast down. No Jest to w takim razie. Nie, no w takim razie co? Pozwalam mu zrezolwować, wchodzi drugi i na drugi już nie ma odpowiedzi, bo nie ma many, więc. Tak. Jak widzimy, tak ten deck powinien działać. Pomimo No i 3 removali przez stronę przeciwnika, zdołaliśmy sobie wypracować jakąś pozycję, tak, i przygotować się do Storma, który był w 35 w tym momencie. Także. mamy 80 życia, to jest godne screenshota po prostu. Tak, tak. Piękna Jeszcze gra. mam nadzieję, że będą takie sytuacje. I tak, jeżeli chodzi o sideboard, jak widzieliśmy, poradziliśmy sobie z milionem rumowali przeciwnika, więc może tych Apostles Blessing 2 bym wsadził, więcej Ale nie, generalnie żeby. oponent będzie miał też, może mieć szybsze tury. Nie wiemy, czy nie ma jakichś na przykład Inicjatywy. hunterów, którzy No mogliby tak. po prostu przyspieszyć tę grę. Może będzie bardziej ostrożny, może też włoży snafauty, więc generalnie no to jest decyzja, czy trzymać właśnie 2, czy 3. Zróbmy przy 2, wyrzućmy sobie Sitting Songa, bo daje tylko manę i możemy sobie wyrzucić jeszcze jedną Unexpected Windfall, bo jest najgorszym z tych efektów. Najgorszym z tych speli, tak jest. Tak. I ja bym poprosił chwilę przerwy, gdyż bardzo chciałbym pójść do łazienki. Submituję deck i wycimy się dosłownie za minutę. Tak? Dobrze. Nie wiem, czy będziesz teraz zmieniał ekran, ale. No jasne. Mogę zmienić na siebie, albo mogę też zrobić chwilę przerwy. To w takim razie myślę, że w tym momencie zrobimy dosłownie minutkę i wracamy. Dobrze, jesteśmy po przerwie i tak, widzimy swoją rękę. Nasza ręka wygląda tak, że no mamy jeden ląd, mamy 3 potaniaczy. Znaczy jeden tapland. Ciężko by było znaleźć ręce, które by były lepsze od tej. Jednak no, generalnie kieruję się też, że mamy to, co chcemy, obtaniaczy w dużej ilości, mamy landy, żeby móc coś potem zagrywać. Tak. Jak widzimy, mogliśmy sobie poczekać na to, co zrobi przeciwnik, więc ja to kipnę. I kipnę będę grał szybciej, bo tutaj z naszego gadania sprawiło, że mamy 11 minut tylko. Koszula brew na tribal planty. Tak. Niestety za mało plantów jest chyba, żeby tutaj takie brew zrobić. Niestety najlepsze brew na plantach to jest właśnie grające przeciwko nam Golgari Gardens. Tak. Nie. Przecież teraz plantów używali i Broodscale, więc. No dobrze, są 2 brew, więc planty grają fenomenalnie w mecie po prostu. Tak. Nigdy tak dobrze nie grały. Niestety nie ma kolejnego landa, a my czekamy na land dropy, więc trzeba będzie pewnie coś zagrać już niedługo. Tak, z końcem zagram te Electric Revelations, albo zagram w swojej tak naprawdę, żeby mieć jeszcze tą jedną szansę. No nie chcemy się pozbywać tych konterków z Depletion Landa. Jakby. No to jest zdecydowanie problem. Tak. Zdecydowanie Depletion Landy są cenne dla nas. No jest Monomorphose. Nie chcemy chyba tracić, czy chcemy tracić Monomorphose, żeby mieć jeszcze jedną szansę. Pytanie, czy chcemy? No tak, ja bym rzucał, no bo co możemy zrobić tak niż spróbować jakoś dobrać. Możemy na przykład już teraz próbować się kręcić i mieć Apostles Blessing na Torscape. Apostles Blessing spowodowało, że możemy to zrobić szybciej
Pytanie, czy jesteśmy w stanie się kręcić, bo w tej chwili wystawimy 2 many, z Manamorphose będziemy mieli w odpowiedzi na Manamorphose niestety on może nam zabić familiara, Mhm. więc No to prawda. Znaczy możemy za Apostle Blessing za 0, tak? Więc myślałem na tym, żeby familiara na początku. No tak, Ale nie może spróbujmy dobrać jeszcze jednego tego landa i teraz bym wyrzucił, mamy te anerfy w grobie, więc wyrzuciłbym tego jednego Arechomancera, no bo tak, reszta na razie stoi jeżeli oponent poprzednio czekał tak długo z Bodżuką, to nie będzie jej chyba wyrzucał w tej chwili. tak. No daliśmy sobie szansę. No niestety nie jest to tu Dispute oczywiście w Lembasa. Lembas bardzo dobra karta, jak grasz online, bardzo wkurzająca, jak grasz na żywo i musisz go wtasowywać za każdym razem. Tak. Jest Shambling Gust, który jest problematyczny. Widzę, że przeciwnik idealnie tajmuje nasze Bujuka Bogi, właśnie wyrzucił jedną z naszego Wincona plus Electric Revelation. Dokładnie to, co powiedziałem, stało się bardzo szybko nieprawdą. Także tak, problem jest następujący. Oponent może sobie poświęcić Shambling Gusta i jeszcze mieć jakiś removal, no ale w takim razie dajemy potaniacza, który może nie ginie od Shambling Gusta, to by była... Znaczy byłaby opcja, ale my się nie skręcimy po prostu z jednej many, tak? To musimy czekać w tej sytuacji. Znaczy mając Manamorphose, mamy już dodatkową manę, rzucamy Sitting Songa, no nie jest tak źle. A to ale była też zawsze, nie musimy się śpieszyć. No, chociaż to było dobre okienko, ale teraz jest o wiele lepsze okienko, więc w sumie generalnie dobraliśmy lenda, ale lepszej okazji nie będziemy mieli, bo jeżeli oponent nie ma snaffautów, to generalnie... co się podziało z naszym blessingiem? Czy ty... Wyrzuciłem, bo w tamtym momencie nie było co innego lepszego, żeby wyrzucać. No niestety trzeba robić tak czasami takie ciężkie decyzje, tak, nie wiemy co nam przyniesie. Się snaffauta. Generalnie możemy zarobić manę na instancie, no chyba trzeba, znaczy nie wiem, no jest to bardzo dobra okazja, żeby coś zrobić, żeby przynajmniej połowicznie się skręcić. Albo poczekać, tak, bo wybraliśmy. Znaczy, no to jest twój deck, ja nie będę ci mówił, co masz robić. To, że oponent się wytapował, generalnie, no ja zawsze jak gram jakimiś combo deckami, to mówię, okej, dobra, to jest mój moment. Teraz pytanie, bo jak wrzuciłbyś sobie typa, tym razem go nie obronisz niestety, Tak. więc jak wrzucimy Manamorphose, to już nie będziemy mieli, generalnie stracimy... Tak, no stracimy w odpowiedzi na Manamorphose, będziemy mogli zagrać drugie, no, ale tego... To znaczy, może dlatego wyrzucenie tego Blessinga to jednak nie był dobry pomysł generalnie, bo to był bardzo dobry plan na to, żeby przeżyć i skręcić się. Możliwe. Dobrze, to ja zadecyduję. Nie kręcimy się na razie w tej, jakby uważam, że nie damy rady nawet z jednej karty. Nie no, ty decydujesz zawsze, ja tylko, wiesz, ci przeszkadzam, ale masz zegar, to może dobrze. Ja się zamknę w tej grze, ponieważ twój zegar robi się coraz krótszy. Pozwolę ci robić swoje, a pytania będę zadawał później. No oczywiście. No, mogliśmy mieć więcej szczęścia też dobrać jakby po prostu land wcześniej. No, przeciwnik pewnie wystarczyłaby mu jedna mana, dlatego pozwolił sobie, żeby wyjść z tego Khazad-dûma, więc zagrywa co? Zagrywa kolejnego trolla, czyli ma tylko snafauty, albo nic nie ma na ręce. W takim razie to jest nasza szansa. I co? Jedziemy. Archeomancer. I teraz pytanie, tak, no chcesz drugiego zagrać na pewno i tak Manamorphose da nam tę manę. Tak, bo teraz zagrywamy w odpowiedzi na snaffaut. Tak, teraz dokładnie. Może dobierzemy jeszcze jedno, mamy Ancient Blessinga, może dobierzemy co innego. Tak wezmę 2 zielone, bo czemu nie? Zagram drugą.
i zagram czerwoną, czarną na przykład. Cudownie, to chciałem zobaczyć, tak? Mhm. Chciałem zagrać familiara, dlatego dałem czarną. Deck nam sprzyja. Zagrywamy Sitting Songa po 5 i zaczynamy się kopać. Sobie zatapuję manę. Jest Weather the Storm. Wyrzućmy Nidla za 1. Oponent nic nie robi, więc generalnie nie ma już odpowiedzi. Możemy spokojnie robić swoje. Tak, tak. Oczywiście może nam się nie udać. Ale mamy kolejny. Mamy części combo, Tak. więc możesz już tak naprawdę wystawić Lightning Priestkę i przynajmniej nawet jeżeli nie zabijesz opa, to może zbijemy go do małej ilości life'a. Nie będziemy Może. zaatakować. Tylko, że nie wiem, czy przeżyjemy następną turę, więc Mhm. tutaj 2 many, 4, 3. Zasłaniam nam Storm Count moim 11 mamy. ryjem. Niestety to jest bardzo ważna informacja, jaki jest Storm Count, więc ja może nie wiem czy... Aha, dobra, nie będę może zmieniał się w trakcie streamu, więc... Ciężko powiedzieć, co tu zrobić. Dla mnie jakąś tam 11. bardziej oczywistą opcją jest to zagranie Goblina Homancera 12, ale w tym momencie, czekaj, jest 11, 12 Sitting Song, 13 Archaeomancer, 14 Priestka i 15 brakuje Weather. nam jednego spela. Masz spell w grobie, z którym możesz zagrać z flashbacka? Ale nie mogę go, bo muszę mieć co wyrzucić, więc żeby zagrać Electric Revelations, muszę coś wyrzucić i na przykład liczyć, że coś No dobierzemy. tak, to niestety musisz Anarchomancera wyrzucić, tak? Tak. Czekaj, weźmy tak. Mhm. Wyrzućmy za 2 many Archomancera. Idealnie, dobrze. Zagrywamy sobie za 2 many, wyrzucamy Electric Revelations. A zagrywamy sobie Weather Manamorfoza. Czarny, żeby rzucić. No, jakby to już bez różnicy. Teraz wygrywamy, mamy dokładnie 16 Storma. I tak, pierwsza gra jest nasza. Udało się. Nie będzie to już na pewno 0,5. Nie uczynimy historii w ten sposób, ale może będzie to pierwsze 5-0. Jeżeli to będzie pierwsze 5-0, to sława mnie czeka. Tak, to czeka Cię podwójna sława, ponieważ sława. 5-0 tym dekiem będziesz sławny na pewno w całym internecie za zrobienie takiego wyniku, a wśród widzów Pauper Dojo będziesz legendą. Tu Holian pisze, że przeciwnik zamiast grać drugiego trolla powinien trzymać mana open i przynajmniej straszyć, a czy zagrał trolla czy nie, reprezentował Lethal w 2 tury. No, tak, to prawda. Pomijając nasze weathery, które nic nam nie dają, tak grając je po prostu, to tak, to prawda. No oczywiście oponent nie grał najlepiej. To na takich liczę. Więc może jeszcze 4. Tak, Trzymajcie jeszcze kciuki. 4 oponentów, którzy nie grają za dobrze, także Twitch chat, tak. Zapraszam na modo. Dokładnie. Wszyscy, proszę, tu wielki hype dla nieumiejących za dobrze grać przeciwko combo deckowi Judgmana. Nie mówimy, że są to słabi gracze, ale może to po prostu, że tak powiem, wybija ich po prostu ta niecodzienność tego, co widzą. Tak. Może na Ludwika, słyszałem, że Ludwik się pojawia też. Ale nie, to Ludwik chyba nie należy do słabych graczy. Nie, ale tak pomyślałem sobie, że też nie ma streamu bez Ludwika, który gra ścianami, tak? No tak, na przeciwników. Nie widziałem jeszcze Ludwika dziś na naszym czacie, więc nie wiem, co się z nim stało. Może nie ma go na czacie, bo czatuje na nas. Tak, możliwe. Nie chce się uaktywniać, tak myśli. Ale... Dokładnie, nie chce się ujawniać, ale będzie po prostu. No, ostatnio Ludwikowi nie udało się ścianami na wróżki, co... No właśnie, kurde, ja też, szczerze mówiąc, raz grałem wróżkami na ściany i też udało mi się wygrać, więc nie wiem, czy to jest aż tak słaby matchup,
Chyba jest to o wiele lepszy matchup niż elfy, tak w sumie. Szczerze, dawno nie grałem ani wróżkami, ani ścianami. Ani ścianami. Ale jakbym miał powiedzieć, to combo ściany wydaje mi się, że wróżką wystarczy po prostu w odpowiednim momencie trzymać z 1-2 counterspele No na tak. jakieś bardziej kluczowe stwory czy te, no i sobie przelatujesz nad tymi ścianami. Tak, Mogę się mylić. zwłaszcza jak oponent sobie zmieli Rippinga i nie ma już jak zrobić, po prostu przerzucić ciebie spelami. Tak, tak. Granie pod presją czasu jest ciężkie. Tak, to ja będę starał się mniej cię zaczepiać i pytać o kluczowe decyzje, bo może to tak, bo czasami mi. po prostu jest, czasami co różny gracz to różny play i ja często nawet i ciężko ocenić, co jest lepsze. Często mam dyskusje właśnie z kolegami z CBZ.pl, także nad jakimiś playami i po prostu jedni wolą czekać, drudzy grać agresywnie, trzeci na coś tam jeszcze, tak, na przeciwnika. Znaczy tu czekanie zdecydowanie pomogło, tu miałeś rację, bo oponent się wytapował, więc generalnie turę wcześniej mogliśmy tylko przygotować się może jakoś, ale nie wygralibyśmy, bo tu zrobiliśmy to na styk, co do jednej karty, także generalnie racja, to czekanie wygrało nam grę, także widać, że decyzja była bardzo dobra. Tak. Zawsze też potrzeba trochę szczęścia. Szczególnie tak, takimi dekami. Tak, ale tak to jest w combo deckach, tak samo jak chyba w każdym Stormie, że generalnie im dłużej jesteś w stanie czekać, tym jesteś szczęśliwszy. Po prostu to, że spoko, oponent widzi więcej kart, ale jeżeli nie są to wróżki, albo inny deck, który rzeczywiście zbiera same odpowiedzi, to każda jedna tura jest na wagę złota, ponieważ zbliża cię do tego, że nie sfizlujesz. Jak widzicie, deck cię nie oszuka. Tak, ale chciałem powiedzieć, że jak widzicie, team zarządzający MTGO z patcha na patch udaje mu się coraz więcej bugów zrobić. Takiego jeszcze nie widziałem. Nie wiem, jak mogę tego treasure tokena wyłączyć. Może gdzieś tutaj sobie na inne karty ponajeżdżam. Może w opcjach wyłączę ten disable hover over zoom, może zniknie. No jak widać, nie zniknął. Będziemy grać z wiecznym treasure tokenem. No niestety Holian nie wyłącza się to z poprzedniej gry. W następnej zrestartuję MTGO, zobaczę jak będzie. A teraz co? No widzimy Montaigna i Weather the Storma tutaj i Blight Priesta. Nie wiem na co gramy, mamy combo na łapie. Jest potaniacz na tego Manamorphosa, mamy 3 landy, no nie wygląda to jakoś najgorzej. W sumie często lubię myśleć, czy kipnąłbym taką szóstkę i na przykład szóstkę bez Priesta i Weathera bym kipnął, bo ta ręka pozwala nam po prostu mieć playe, tak? Jak dojdzie jakiś spell z discardem, no to będziemy mieli na niego manę, tak? Miejmy nadzieję, że możemy czekać. Nie wydaje mi się to ręka, którą moglibyśmy mulliganować. Tak, mogę zrobić restart. Mogę teraz zrobić restart. Nie wiem, czy to nie rozwali naszego streama. Może tak najlepiej pograjmy sobie 2 gry razem z tym treasure tokenem. Tak. Dobrze. No, zacznijmy od oponencie, czym ty będziesz grał? Proszę Państwa, przed nami Boros. Przed nami może deck, który nic na nas nie robi. Także... Znaczy, po Borosie spodziewam się jednak spalań, które nie są może naszą ulubioną kartą, ale nie spodziewam się też, że będzie bardzo... Holian pyta, czy Mardu. Może być Mardu, może być Boros. Tak, Iwerno pisze nowy update, nowy bug. Pozdrawiamy Denisa, który jutro się widzimy
w Rzeszowie. Okej, jest to Mardu rzeczywiście. Jest to Mardu, ale i tak bym się nie śpieszył. Zagrałbym Tak. po prostu w Tailanda. Nie grałbym tego Glimpsa, ponieważ no pomimo, że wstawi te tokeny, ten Glimps, jak nie zagramy, to jednak czasami bardzo ważny jest, żeby móc zagrać te dwie karty, które po prostu są. Tak. Nie śpieszy się nam, może jeszcze uda nam się zrobić jakieś parę. Pytanie, czy na przykład nie chcesz wystawić familiara, żeby, nie wiem, zeżreć parę removali i po prostu przyjąć. Oponent ma 8 kart, to w sumie W generalnie sensie nie ma co. nie chcę, bo jednak bez zużycia Manamorfa musiałbym Nie go mamy w tej zagrać. chwili, Tak. nie mamy niestety. Tu mamy treasure tokena, mamy. jak widać, tak, ale niestety nie mogę go użyć. Wieczny treasure token, tylko nie daje się tapować. Dwukliknij go, może jakoś próbuję obrócić. Nie wiem. No. Okej, oponent robi land dropy. Jest Ichor. Jest Ichor. Czy jest Będzie najbardziej miał- efektywny draw na świecie, czyli Kor z Wichora, czy może nie? Nie tym razem. Nie tym razem. Tym razem jest Inspektor i Familiar. Familiar. No mamy 2 Weathery. Weather. Myślisz, że. Ale 2 Weathery znowu z Bright Piską są bardzo dobre, jeżeli ona wleci. Jest, no ale co my możemy teraz wyrzucić? W sensie możemy wyrzucić Tak. albo Bright Priskę i liczyć na jedną kolejną Bright Priskę i 2 nerfy, więc mamy szanse większe, bo już kolejnego Weather No Destora tak. nie możemy, więc. No to może rzeczywiście Blight Priestka i Anerfy, no to jest play. Tu nie spodziewamy się Bojuka Boga, ale takie borosowe deki często miały jakieś mainowe reliki znowu, więc generalnie Blight Priestka nie jest bezpieczna. I teraz pytanie, co my chcemy zrobić? Chyba. Tak, Holian pisze, że Mardu nawet lepiej, bo Boros jest szybszy, no i tak, to fakt. Chociaż wywalanie nam kart bardzo nas boli. Chyba jestem za tym, żeby po prostu zagrać tego familiara, bo wszystkie nasze playe trochę są złe. Jak zagramy Glimpsa, to nagle mamy 1 many, żeby coś z nim zrobić i tak możemy następną turę. Zagrajmy może Familiara i zobaczmy, co jesteśmy w stanie zrobić. Tak, z poświęconego landa, ponieważ no, chcę rzucić tego Manamorfoza, on nam dobiera. Może dobierzemy z Glimpsa landa, może dobierzemy coś jeszcze, tak. Więc my zagrajmy go, zamienimy zieloną na 2 czerwone. Jest to familiar, którego. Jest to familiar, czyli co? Czy chcemy się wstępnie kręcić w tej turze, tak? Tak. Czy chcemy zagrać tego familiara? Nie liczę jednak, że oponent ma co zrobić. Jest to kolejny Glimpse, tylko że będziemy mieli mało many teraz, więc musimy zagrać chyba. Możemy zagrać Glimpsa i wtedy, jeśli nic nie będziemy mieli, no to pójdzie 5 tych do gromu, dostępimy 5 spawnów. Przeciwnik może grać Kraken Szamanem, jednak ma dużo artefaktów. No albo możemy po prostu zagrać Woodlota i. Chyba spróbujmy zagrać tego Glimpsa i tak nic lepszego z nim nie zrobimy. No. Teraz i tak mamy tylko czas do końca tej tury, żeby zagrać te karty, tak? Tak. Mamy do tej tury, ale na szczęście nic strasznego nam się nie poszło do grobu. 1 Glimpse, tak, 2 Archamancery, tak, ale no mamy też dużo tych Eldrazi spraw tokenów. Przeciwnik pewnie szuka jakiejś odpowiedzi. Może mieć, może nie mieć, żeby nam to rozwalić. Może mieć jakieś Suffocating Fumesy na przykład mainowe. Tak, może. Jakby dużo rzeczy może mieć, no zobaczymy. Na razie może się bać. Holian pisze, że braku Bojuki nie byłby aż tak pewien. No tak, jest Skyfisher, więc może być Bojuka. No masz rację. Masz rację, że czarne deki lubią jednak.
No, jest to za 2. I co zrobi przeciwnik? Czy rzuci? Nie rzucił, więc pozwolił nam. Pozwolił nam mieć turę z 2 potaniaczami, co jest bardzo dobre. Tak, tak. Tak. Karta stopa również bardzo dobra. Tak, karta stopa bardzo dobra. I teraz co będę z niej wyrzucał? Z racji tego, że mamy Mhm. tylko 4 karty na ręce, jest to sytuacja, w której nie możemy sobie pozwolić na zacięcie. Jakby chcemy spróbować w tej wygrać. Mamy jedną kartę w deku, która może wrócić tego Weather the Storma. Przepraszam za kamerkę. Tak. Więc wyrzucę teraz Weather the Storma, korzystając z naszych Eldrazi spam tokenów, żeby tą Tak, manę jakoś przewidzieć. wykorzystać, bo z bezkolorowej, szczególnie jak mamy familiara w Sorę, to nie możemy za dużo zrobić. Także cóż, no to wyrzućmy landa i zaczynamy kręcenie. Okularów jak Kalikas nie mam. Ale masz wpadkę za to. Zagrajmy, bo właśnie problem w tym, że ja nie widzę, ile ja tam mam treasure tokenów, więc zagrajmy sobie City. Niech kto się liczy. Czat, liczcie treasure tokeny. Tak, mamy 2 na ten moment. I co? I będę wyrzucał z Electric Revelations. O. Jest świetnie. Jest Manamorphose, jest Tak. Anerf. No i teraz możemy wywalić Lenda spokojnie, więc jest to też dobra karta. Tak, tak. Tylko pytanie, ja chyba zagram jeszcze, bo te Eldrazi spam tokeny nic nam nie zrobią. Zagram z tych spam tokenów jeszcze bez wskrzeszenia z Anerfa czegokolwiek. Zobaczymy, jak to zrobi. Zagram w sumie bez różnicy, co zagram. Zrobię znowu to samo, pozbędę się tych spam tokenów, bo dalej robią to samo, jakbym miał tego familiara. Generalnie Anerf jest na Blight Priestkę, więc myślę, że trzeba go trzymać. Tak. No i co? Teraz liczymy, że następne nasze 4 karty nie zrobią nas w bambuko. No i tak, pytanie, bo oponent może niestety ma otwartą manę. Spodziewamy się, że ma spalanie. Czy my czekamy na 2 Blight Priestki? Bo generalnie ma treżera, więc może nam spalić obie. Oprócz Niestety tego, że pod sfizlowaliśmy, to znaczy nie sfizlowaliśmy jeszcze, tak? Jakby możemy Anerf, ten Anerf. Blight Priestka, Weather jeszcze jest ok, w sensie zdobywamy dużo life'a. Tak, ale mamy, wiesz, mało kart w deku po prostu. No jeżeli dostaniemy galwanikiem, który ewidentnie przeciwnik nie wcisnął F6, więc ewidentnie trzyma coś na łapie. Nie chciał No to pewnie będziemy rozwalać smutni. jednego familiara. To będziemy smutni. Nie masz tam nic z flashbacku do rzucenia? Nie mam. Właśnie liczyłem. Możemy zcyklować Anerfa i po prostu... No to jest opcja, bo i tak nie chcemy rzucać 2. Więc generalnie to jest, wydaje się, nie mamy lepszej opcji zdecydowanie. I co będzie? Jakie karty jeszcze, jakich nie zobaczyliśmy? Modo nas, teraz czy oponent nas nie puścił jeszcze? Nie, Tak, oponent nas nie puścił. Oponent myśli. Może lepszym playem byłoby, nie wiem, zagrać tego nerfa jest jak Bloody Priesta i liczyć, że nie ma galwanika, ale ja w to nie wierzę bardzo często. Przeciwnicy często zawsze mają. Tak, zdecydowanie przeciwnik ma 7 kart na ręce, nie wiem co innego mógłby mieć. Niestety nie pomogło nam to zupełnie. No, generalnie nie jest dobrze. Sfizlowaliśmy chyba. Więc teraz jedynie pozostaje nam rzucić tę Priestkę, zagrać tego Weathera i chyba powiedzieć GG generalnie. To nie, to ja bym po prostu czekał. W sensie
Okej. Nie mamy co zrobić, bo problem w tym, że wyrzuciliśmy już jednego Weather the Storma. Rzucę teraz Anerfa. Co? W odpowiedzi mógłbym rzucić Weather the Storma i nie zabiłbym go. Mamy No jeszcze tak. szansę się skręcić. Ja puszczę po prostu turę. No, czasami tak się zdarza, tak. No, mieliśmy bardzo dużo drawu, ale dobraliśmy karty, które na początku po prostu nic nie robią, tak. Więc takie Tak, życie no, oponent dobiera drułarzy. jeszcze 3 karty, więc teraz spodziewamy się, że będzie miał nieskończoną ilość spalań, ale ma tylko 2 czerwonej many, ma też czarną manę, jakby chciał czarny removal. Dziewięć kart na, 10 kart na ręce. Co zrobisz oponencie z tym wszystkim? Może robić co chcemy. Mamy nieskończony treasure token, jakby co on I to jaki ogromny. Ja Jaki myślę, ogromny, że tak. taki ogromny token to daje ze 3 many za tapa. Taki Black Lotus, tak? Pauperowy. Dokładnie. I łatwo go znaleźć w deku, bo jest o wiele większy niż inne karty. I przeciwnik ma 12 kart na ręce i nic nie robi. Jakby to jest on, ja myślę, że z jego strony to jest flex po prostu, bo nie wiem co innego. Generalnie oponencie zlituj się nad nami po prostu. Jeszcze się wytapował. Nie, i jeszcze rzuca kolejnego Deadly Dispute'a, jakby w sensie, bo Co tu się dzieje? Generalnie on tak bardzo nie wierzy w to, że my wygramy w jakiś sposób, że po prostu to jest jeżeli ja kiedykolwiek widziałem szczyt nonszalancji, to jest on. Zero szacunku. Mam nadzieję, że będziemy mieli dobry top deck i go skarcimy, bo taki brak szacunku jest po prostu niewiarygodny. znaczy też ja domyślam się jako gracz Awki, co może mieć przeciwnik na łapie. Jest to pewnie 9 landów, z czego jednego zagrał i 3 karty, które też dobierają, więc domyślam się, że po prostu przeciwnik może mieć też wielkiego pecha, podobnego do naszego i po prostu Tak, siedzi nadal- i klnie na nas, że jak on mógł dobrać 9 landów w połowie deku, grając jeszcze... Teraz mamy niesamowitą okazję, ponieważ możemy zajechać oponenta 3 stworami Atakiem. 1-1. Tak, możemy zajechać go atakiem i zrobić mu Co damage. się dzieje? O kurde, byśmy Może dobrali powinniśmy- jedną kartę więcej. No. To może w takim razie, no co, lecimy do ataków. Wystawiamy kolejnego... Au! Stręcy. Znaczy stręcy nam nic nie robią, tak? Ale Tak, no nie no, zblokowały... a no, nie, zielony damage z tego, to prawda, ale tak. nie zablokował, więc ja sobie zagram landa i nie wiem, no zagram sobie... No jeszcze jednego stwora, no chyba jesteśmy Tak. agrodekiem w tym momencie, na Tak, to wygląda. tak. Może po prostu zmieńmy plan, od teraz jesteśmy agro i lecimy z tematem. Przeciwnik 4 Deadly Dispute. Festiwal Drawów. Przeciwnik dobiera prawie tak samo dobrze jak my. My 25 kart, przeciwnik 29. Jak my mamy większą presję. Tak, my mamy większy board presence. Jeżeli oponent nie ma mass removalu, to jest dobrze. Generalnie w tej chwili nawet... regeneracja niestety nie działa na -1, więc fiumsy nas bolą bardzo. Wydaje mi się, że nie ma. W sensie, jeżeli patrzyłbym na jakieś standardowe, już pokazał nam Goliata, więc domyślam się, co może mieć, tak? Jeżeli to jest Mardu Ephemerate, po prostu takie standardowe, to raczej nie ma mass removalu w mainie, tak? No. Po sidzie może mieć. Jest Goliat Paladin, dobrze. Jest Goliat. Jest Tak. Goliat. Oponent zostawia sobie 3 otwartej many. Tak, bo tam ma Treasura, czy on ma Clue? Treasura. Teraz ma Treasura. Clue. Też. Też. Dobrze, 2 otwartej many.
My będziemy mieli 2 Blade Priestki, więc generalnie Ogólnie, jeżeli byśmy teraz dobrali jakiś spell drawujący, byłoby super. W sensie, bo mamy wszystko to, co chcemy na łapie. okej, mamy Manamorphose, więc módlmy się o więcej jakby deku Glimpse stopa. Nie Glimpse Stopa, ale Windfall. Super. Jest Próbujemy dobry. dobierać. Jest Fateless Looting. Tak. I Fateless Nie Looting jest też jest świetny. Za jeden. ponieważ dobiera najpierw. O, Tak. i mamy tu typa. Tak, Czy mamy, my go mamy chcemy kartę. zmadnesować? Chcemy go zmadnesować. Chcemy na pewno go Po, zmadnesować, bo to jest za jeden many tylko. I no teraz tak, po Glimpsa, czy po... Co nam najbardziej? Chyba Glimpse jest taki... możemy Straciliśmy też większość Weather Manamorphose. Możemy E, Weathera i czy wtedy zabijemy... Nie stać nas na 2 Blade Priestki na razie jeszcze, nie? Nie, nie. I 2 Weathery. Znaczy stać nas. Nie, To nie stać może, nas. Nie stać to może nas. Manamorphose w takim razie, żeby podbić sobie manę. Ewentualnie, bo czekaj, a jakbyś Songsy wrócił? Będziemy mieli za mało draw. Powiem tak. Jakbyś Songsy wrócił, jaki mamy Storm Count? Mamy Stormcamp 4 i Glimpse daje nam największe szanse, ponieważ Czekaj, zagraliśmy tylko 2 spele, 4, które discardują. 4, 5 to będzie, bo potrzebujemy tylko 8, tak? Więc 4, 5 będzie 6, 7. Zabijamy przecież. Nie musimy już drawować. Mamy Blade... myśli, A że nie, będzie miał. chyba, że zabije Blade Priestka. Okej, Tak, dobra, masz tak, rację. jakby. To są dwie opcje. Manamorphose i wtedy mamy 4 karty do wyrzucania i 4 deki z Electric Revelations, albo Glimpsa patrzymy na 3 i po prostu wyrzucamy te Electric Revelations. Ja myślę, żeby zrobić to może Manamorphozem, bo Manamorphose jest chyba lepszy, bo Glimpse już nie pokaże nam Manamorphose'a, tak, więc ty pokaże nam jeszcze jeden mamy, ale jest mała szansa. jakby to samo tak naprawdę możemy dobrać, tak. O. Sitting Songa niestety musimy wywalić, ale mamy many na stole, więc na spokojnie. Jasne. Jest, to nadal mamy droły, nadal Tak. zarabiamy manę. Nadal mamy droły. Póki to jest spell i land, jest wspaniale. Tak. Znaczy oczywiście teraz ja już wiem, że raczej na pewno nie sfizlujemy, ponieważ mamy już wystarczająco, no ja sobie to zagram, ponieważ czemu nie, ale mamy Marauding Blade Priesta, 2 nawet i możemy... Manamorphose jeszcze możemy sobie rzucić i na poczarną. Tak. I dobijemy do tych 15 Storma, więc jakby damy radę, Okay. tak? Teraz sobie rzućmy Electric Revelation z grobu. Będzie na styk, ale jakby no zrobimy. Zagram Fateless Looting. Czy chcesz grać tego Glimpsa, czy już nie potrzebujesz? Nie, ponieważ Glimpse nas nie zabija, jak będziemy mieli 0 kart na ręce, tak? Więc jakby. Dobrze. A mamy znaczy 3. W bibliotece, tak. Tak. Dobra. 3 przeciwnik może sobie dostać życie za jedną czarną i jedną tą. Może mieć, jeżeli ma, że tak powiem, bargaina, nie wiem, pomyślmy, to wtedy nie ma many, żeby zabić nam Marauding Blade Priesta. Tak. Domyślam się, że z Nafautem nie grają, tak? Tak, więc generalnie to, że mamy 2 Blade Priestki powoduje, że raczej powinniśmy wygrać, bo nie spodziewamy się 2 removali w odpowiedzi na Weathera. Więc ja sobie zagram jeszcze, bo mogę. I tak to przegramy, jeśli nie zrobimy, więc tak. zagram ty już sobie. Masz jedną kartę w bibliotece, tak, więc generalnie już nie chcemy drawować. Może też mieć przeciwnik Traben Charma, tak? I teraz nam wybejtujemy Traben Charma. Tak, mógł mieć. Nie zrobił tego.
No i proszę Państwa, trzymajmy kciuki. No tak, Snafaut nie zabija czarnego stwora, wiadomo. Tak, to Tak, jest tak. w sumie mądra uwaga. Tak, tak. Czasami o tym pamiętam, czasami nie. I cast down. No Tak. i oponencie twój cast down nic nie zrobi, generalnie. 3, 2, 1 i pięknie, pięknie. No i jesteśmy w małych grach, jesteśmy 3-0. Niestety znowu zostało 10 minut, więc trzeba się śpieszyć. Znowu te 2 blessingi. Pytanie, czy nie chcesz rzeczywiście trzeciego, czy on nie jest aż tak ważny? Nie, bo większą ilość blessingów stawiałbym na deki, które właśnie może te blessingi w sidzie aż 4 to jest problem, tak? Jakby może powinienem mieć mniej. To też nie to, że testowałem tak ten deck. Pytanie, czy dobra, nie wsadzamy side'a na karty, których nie znamy, Tak, na żadnych kral szamanów, ani nic takiego. tak. Zawsze możemy wyrzucić. No jakby widać było, że przeciwnik ma castdowny, raczej na pewno ma bolty albo galvanic blasty, więc chcemy mieć trochę więcej tej dodatkowej protekcji. Możemy na przykład zamiast Unexpected Windfall, bo deck dziś tak nie jest jakiś super szybki, możemy sobie wyrzucić jednego familiara, tak, ale no to Chociaż decyzję, familiar ciężko jest, mi określić. kurde, no myślę, że znaczy ostatnio się to sprawdziło. Generalnie stwory na stole też, chociaż podejrzewam, że tym razem już nie będą tak dobre. Oponent akurat bardzo się postarał, żeby nie mieć board presence. Ale miał 13 kart na ręce w pewnym momencie, za co się szanuje. Tak, był prawie że storm deckiem, tylko że wolniejszym. To cóż, tako No zostawię myślę, że i tak. submit. Tu problem z trzecią grą możemy mieć taki, że znowu czas, więc generalnie Tak, już tak. trochę nie będę pytał o to, co robisz, po prostu uznaję, że robisz i masz za tym jakieś swoje tu powody. Może najwyżej, jak będę miał wątpliwości, to post factum cię dopytam. Tutaj nie mamy czerwonej i możemy tak, no albo zaryzykować i dobierzemy tą czerwoną, mamy parę source'ów, mamy też manomorfoza, albo mulliganujemy to. No to No. jest, jakaś to ręka jest. Może możemy czekać, może nie warto, ale zróbmy mulligan. I co? I tutaj niestety do 6 już nie możemy. No, tak, więc Musimy jest liczyć czerwono. trochę na... Tak. Musimy trochę liczyć na szczęście. W razie czego to szybki concede i lecimy trzecią po prostu Tak, z drawa. tak. No ale... No i jest idealnie. Tak. Panie, Jest panie landzik. Pawle. Prawie idealnie, bo byśmy woleli jednak depletion landa. Nie musimy nawet. W sensie w następnej możemy sobie po prostu zagrać tego Pirate Spillage, wyrzucić coś. Oponent tym razem ma tylko 5 kart na ręce. Tak. Ciekaw jestem, do czego mulliganował. Najprawdopodobniej do landa, bo to był bardzo szybki mulligan, więc tak myślę, że albo miał z 6 landów, albo nie miał ich 1, 2, także. Ja nie wiem, może sobie poczekam po prostu. Na razie nic się nie dzieje, nie musimy się discardować. Albo znowu wywalę Electric Revelation i teraz na przykład poświęcę 2 treasury, żeby tam sobie... Znaczy możemy to zrobić w turze pod koniec tury przeciwnika. Tylko, że jak dobierzemy landa, to go nie zostawimy teraz. Aha, no tak, to może. Dobra, to lecisz. Jakby... Mamy tą manę, możemy ją wydawać, więc liczymy, że przeciwnik może nam nie zegzajluje. No nie dobraliśmy, ale mana Morphos spoko, tak. Liczymy, że przeciwnik się wytapuje w pewnym momencie.
No tak, wie, że generalnie wie już, co potrafimy zrobić. Tak. O, jest to Depletion Land, bardzo dobrze, więc myślę, że jeszcze turę możemy sobie poczekać. Tak. Nie mamy za bardzo już czego wywalać. Tak Może... naprawdę przeciwnik może, nawet jeśli my czekamy, przeciwnik może zbierać te removale, ale my zbieramy w takim razie, wiesz, no kolejne więcej many, kolejne archemoncery, tak, czy inne familiary. Tak, za każdym razem, kiedy wystawiamy Depletion Landa, to mamy 2 many więcej i możemy dograć jakiegoś stwora za to. No, familiar jest bardzo niefajny, akurat jeżeli chodzi o karty, które możemy spotkać, bo psuje nam plan. No ale co, to chyba wywalę Archomancera. Boję się, że przeciwnik może mieć jednak ten removal w grup. Może mieć jakieś trabeny po sajdzie, bo widział, że gramy. Więc nie chcę się pozbywać na ten moment combo Pisa. Wywalę Archomancera, bo mamy ich dużo więcej w deku, tak. O wiele lepiej mi się ogląda grę, bo tym razem przyniosłem monitor. Jak robiliśmy grę z Burkiem, to próbowałem odczytać coś z tego malutkiego ekraniku na OBS-ie i nie szło to zbyt dobrze. Monitor fajny. Tak, tak. Przytargałem sobie 27-calowy monitor i teraz czuję się jak w kinie. Dobra, to... No ja znowu sobie zrobiłem Pirates Pillage'a, wywaliłem landa, którego nie potrzebujemy już trochę tak zagrywać. Teraz tak naprawdę liczymy na przynajmniej jednego familiara. No, wyrzucamy to średnio, tak bym powiedział. No teraz już bym wyrzucił tego Blight Priesta, może nie. Wyrzucamy teraz 2 karty. I jakie to będą? Big Score, Blight Priest. Myślę, to są moje piki. Weźmy to, bo mamy bardzo dużo mamy mało czasu, więc jakby... Tak. A Manamorfoza wolę zatrzymać, bo jednak sprawia, że to jest rytuał plus draw, tak? Jakby to tak, nie, Manamorfozy w tym deku do, są bardzo dobre. jedną kartę mniej, tak, a mamy jakby... Dobra, czy tym razem, czy rzucamy te... Już Depletion Landy niestety są jednorazowe dla nas. Może poczekajmy jeszcze turę? Możemy, bo z tego Glimpsa i tak nie rzucimy nic zbytnio, więc miejmy nadzieję, że oponent nie ma kolejnych Manamorfozów w familiary. To zdecydowanie jest bardzo bolesne. To była najboleśniejsza karta chyba, jaką widzieliśmy. No, pozbywanie się kart w ręki u nas bardzo tego. No na szczęście nie dobrał, bo by już teraz rzucił, tak. 8 kart na ręce jest. Zobaczymy, co możemy zrobić. Co to ma? Horse Flares. 8 znowu. 8 znowu. No niestety jest... Zobaczyliśmy go. Jest słowo na K. Jest, Karklan tak. Szaman, tak. No pytanie, czy jesteśmy w stanie jakkolwiek się temu przeciwstawić? No dobrze, że tego familiara nie wyrzuciliśmy, bo się regeneruje przynajmniej. Musimy dobrać po prostu, musimy mieć dużo many, żeby zagrać dużo kart, żeby dokopać się do następnych familiarów. Jakby to jest nasza teraz opcja. No jest ten Kraken Szaman, niestety, i jeżeli szczęśliwie zrobimy tak, że w odpowiedzi na poświęcenia z Kraken Szamana z jednym familiarem dobierzemy 2 następne, albo z 2 następne, tak? Jakkolwiek, żeby po prostu mieć co obniżać, to jesteśmy w stanie to wygrać. No dobrze, no teraz będzie bardzo ciężko. Teraz najważniejsze to grać szybko, bo możliwe bardzo, że nas czeka trzecia, więc... Tak. Lond go, tak? Tak, Lond go, to jeszcze w tej poczekam, no nie wiem, czy to... A może to nie jest dobry pomysł, bo Galwanik może iść Oponent może nas zabić. Ale mamy Weather the Storma jakby co w odpowiedzi, więc może... Tak, zdecydowanie. Tu możemy zagrać zawsze Manamorphose, Weather i zyskamy sobie trochę. Tak.
No jeżeli oponent użyje tu nam czary na... O Boże, te ichory nie wyglądają najlepiej. No tak, ja też wolę staroramkowe. Ej, 8 kart na ręce u oponenta. No, Musimy już coś grać. Jakby musimy Tak. spróbować. tak, zobaczmy sobie najpierw Big Scora z landa, nie potrzebujemy go, tak. Mamy bardzo dużo glimpsów, które byłyby świetne, gdybyśmy mieli je potanione. Tak. Teraz nie są takie dobre. O, zagram w ten sposób. A w sumie bez różnicy. Mamy dużo treasure tokenów. No jest jeden ten i teraz zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Tak. I powiem tak, zagram Glimpsa póki możemy i potem będę grał Manamorfozy. Manamorfozy zawsze można w odpowiedzi na Tak. próbę zabicia, więc jest Weather. Jest też. Weather. Jest nieźle. Jest Apostle's Blessing, Jest Apostle's Blessing, tak. więc generalnie robi się nawet. Robi się Jest to możliwe. Revolutionist, tak, W ogóle oprócz tego, że jest Apostle's Blessing, to mamy Regenerate'a, tak? Więc jakby... Tak. No właśnie dlatego zostawiałbym te Manamorfozy, bo generalnie zawsze można w odpowiedzi po prostu na jakiś removal. Grajmy jeszcze z ręki, bo Glimpse Oponent nie kusi się, żeby nas zabijać, więc generalnie póki tego nie robi, to myślę, że możemy spokojnie zagrywać te spele. Tak, bo oponent próbuje właśnie, ja zapomniałem o Krarku na stole w ogóle. Tak, więc w tej chwili oponent czeka, więc generalnie może kręćmy się na tym jednym familiarze. Tak, może to jest bardzo dobry plan. I wtedy po pierwszym, jeśli byśmy znaleźli drugiego Apostle's Blessinga... No więc róbmy co możemy, na przykład Manamorfozy możemy zagrać spokojnie teraz, bo już tańsze nie będą, tak? Tak, więc przeciwnik widać, że ma chyba tylko praktycznie Krarka, jeszcze możemy to zobaczyć, tak, ale nabijmy sobie Storma. Ewentualnie przeciwnik, nie wiem, czeka z 2 spalaniami w odpowiedzi na Storma. Jeszcze nie wiem, zastanówmy się, czy już wystawiać Anarchomancera, bo oponent będzie próbował nas zabić w odpowiedzi, no my będziemy próbować rzucać spele w odpowiedzi, tak? Tak, dosłownie. Jak już możemy zacząć z ręki Spirit Pillage, tak? Instanty są dobre, bo możemy zawsze odpowiadać, także generalnie... Oponent powinien teraz spróbować nas zastrzelić. Chyba że czeka na Blight Priestkę i to jest jedyne, co go obchodzi. Pewnie domyślam się, jakby dam temu zrezolwować. Bo po pierwsze, jeśli puści drugi, w sensie na pewno teraz drugiego nie puści. Czy nie chcemy zrobić Big Scora w odpowiedzi, póki jeszcze jest tańszy? No, możemy to zrobić. Czy to jest najlepszy play? Nie wiem, bo zostaje nam 0 many. Zostają nam treasure tokeny. Zobaczmy. Czy co zrobi oponent. Może puści 3 razy albo coś. Generalnie nadal regenerowałbym, albo przynajmniej próbował Blessingiem coś obronić. Okej, puści 3 razy. Blessingiem obronię Archomancera po pierwszym triggerze Krarka. Dobrze, i teraz 2 many. A poza tym on może nas zabić w odpowiedzi, ale no mamy Weather the Storma jakby co, no od biedy możemy go sobie... A dlaczego po pierwszym triggerze Krarka, a nie... W odpowiedzi na Apostle Blessinga mógłby poświęcić 2 kolejne bridge, a tak jak Krarka nie ma na stole, to... Okej, tak.
Jasne. No Tu niestety, jest no trawa, miał tak. i zobaczymy, co dobierzemy z tych dwóch Big Storm. Zobaczmy, jaki mamy i jaki w tej chwili jest storm count. 15, tak. O, ale mamy kolejnego Archamancera. I kolejny Manamorphose, więc już jesteśmy jakąś tam manę do przodu. Tak, więc jest gitarka. Zagrajmy sobie Manamorphos, bo i tak nie będzie tańszy. I potem sobie zagramy Torsko i Familiara. Mhm. I teraz zobaczymy, czy przeciwnik woli nas spalić w ryj. Okej, to chyba nie rob... Czy to nam robi różnicę? No dobrze, możemy tego blessinga puścić. No. Generalnie nadal mamy Wedera. Tak, możemy Blessinga puścić, bo robi nam to samo, bo i tak Stormscape Familiar i tak by za 2 wchodził, tak? Znaczy, no jeszcze mogliśmy próbować ratować Blight Priestkę, tak? Tak. Bo to jest nasz drugi blessing. No niestety Żaden. przeciwnik ma Tym dużo. razem ma więcej odpowiedzi niż miał w zeszłej grze. Tak. No musimy próbować wygrać tę grę, bo chyba następnej nie zdążymy. No nie wiem, czy mamy jak to wygrać teraz. Nie mamy, no brakuje No nam to 2 panny. teraz Nie. no zagramy Wedera i brakuje nam na drugiego Wedera, no niestety. Nie ma co, jakby te karty nie były na Exilu, tylko jeszcze w deku byśmy mogli pomyśleć. Z racji tego, że nam tyle przeciwnik pokazał, ja bym wrzucił te 2 Apostles Blessingi, albo przynajmniej jeszcze jeden. Jednego wyrzucił. Możemy Zalanda wrzucić. Może być. To jakby ryzykujmy. Jest, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, a i tak szansa. Musimy się kręcić, musimy generalnie zrobić to szybko. To jest keep, szybki To keep. jest keep. Przeciwnik zobaczmy. Land go. W sumie chyba nic lepszego nie możemy zrobić. Tak. Teraz będzie panika gate. Jak przegramy na czas, no to milczenie jest złotem, jak to mówią. Dobrze, to ja tu będę, jakby skup się na grze, ja będę głosem w tle, nie tłumacz żadnych swoich ruchów. Ja tu będę spróbował trochę zabawiać publiczność. W tym momencie, no niestety oponent znowu zaczyna od familiara. Więc tak, mogę zacząć coś żonglować, coś w tle pokazywać. Drugi familiar, bardzo, bardzo ciężka karta. Osobiście nie cierpię, zwłaszcza dekami, które lubią mieć dużo kart na ręce, a ten dek lubi mieć dużo kart na ręce, żeby wyrzucać, więc oponent nam nie ułatwia. Tak, ale nie wiem, no chyba z racji tego, że mamy jednego z tego, ja wyrzucę po prostu tego rewolucjonistę, bo on ma najmniejszą szansę na zagranie. Nie dość, że najmniejsza szansa, to jeszcze wracanie rewolucjonistą jest Ephemerate, to jest niestety bardzo, to jest już chyba gwóźdź do trumny, jak to mówią. A, niekoniecznie. Dobra, a ja sobie zrobię tak. Skastuję. Wezmę sobie. Trzeba coś porobić. Nie wiem, czy to dobrze, ale. Generalnie board presence i tak. do przodu. Albo inaczej, mogę też. Zobaczmy, bo przeciwnik nie ma za dużo kart na ręce i tak będzie discardował, więc ja po prostu liczę na to, że przeciwnik nic nie ma i co, on teraz może dobrać z tego familiara co najwyżej. Życzymy mu samych landów. Tak. No tu oponent zostawia blokerów, nie pozwala nam być aggro. Aha, nie, bo przecież Ephemerate poszedł, więc nie miało jak zaatakować z powietrza. No jasne. No przeciwnik dobrze dobrał.
No my źle dobraliśmy Tak. generalnie. Nie chciałeś atakować tym Nie, ja monsterem? nie chcę się pozbywać tych kart z ręki. Mhm. Jakby ten atak by nam nic nie dał, bo no, przeciwnik teraz pewnie posłampa i tego jednego snafauta, którego ma, użyje w tym momencie. To jest Soundstone Needle. Wolimy na ręce czy na bordzie? Wolę na bordzie chyba. Mamy 3 tych, więc jakby tym sobie zaatakuję, zobaczymy. Przeciwnik nie ma remowalu, no bo nic nam nie zabija, więc liczę na to pewnie, żebyśmy. Tak jest. No, zobaczymy. Oj, dobrał kartę szamana, wcześniej go nie miał, bo by zagrał na pewno, więc jakby no nic nie zrobimy. No. Bardzo mi szkoda, bo przeciwnik dosłownie miał wszystko, ale musimy to Tak. skonsidować, że jakby Mhm. w poprzedniej też jakby miał jeden removal mniej, to by inaczej ta gra wyglądała, chociaż jak widać, Tak. nawet jakbyśmy mieli te Electric Revelation 2, nie wygralibyśmy z tej pozycji, bo byśmy o takie rzeczy dobrali, więc. No, niestety nie będzie to historyczne 5-0. Ale jakby widzicie, że deck się kręci. Deck ma ręce i nogi i nawet przeciwko komuś, kto miał dużo odpowiedzi, kto miał niesamowitą ilość dobierania, jednak no, prawie się udało. Więc ogólnie jestem pod wrażeniem, bo widać, że ma to moc. I to nie tylko jak się nie przeszkadza, jak się nawet umiarkowanie przeszkadza, to nadal graliśmy przeciwko 2 dekami, które mają mnóstwo remowalu. Myślałem, szczerze mówiąc, że będzie dużo gorzej. Tak, ale teraz trochę szybciej będziemy grać, w sensie nie możemy tyle czasu dopowiadać, bo potem jest panika gaming. Wiemy jak gra działa. Ja nie będę cię pytał o wszystkie twoje decyzje, po prostu. Ja sam zadaję pytania. Wstanę na chwilę od stołu, nie róbmy przerwy, pójdę sobie wody nalać. Zobaczymy, czym przeciwnik będzie. Dobrze, mamy przeciwnika. Nie jest to Ludrox, więc mamy szansę jakąś. Zobaczmy, kim Wszystkie jest. first role wygrane, ręka do ekipowania. Ręka przepiękna. Mamy dokładnie to, czego potrzebujemy, czyli no, wolałbyś 2 depletion landy, ale generalnie. Tak, ale. Ja na przykład myślę, że jeżeli będziemy mieli wolnego oponenta, to takie landy dające manę i nie jakby. No i to też jest wspaniały ląd. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy bym go nie zagrał nawet w tej turze, żeby w następnej móc wystawiać już jakiegoś Anarchomancera. Znaczy, Grulturfa nie chciałem się tak opóźniać. No, jeszcze nie wiemy, teraz co oponent. Tak. Bo możemy zrobić taką sztuczkę. Tak? Zagramy Grulturfa, damy manę, tak? Wrócimy ten ląd i zagramy Fateless Looting, żeby jakoś. Okej, jest to dobra sztuczka. Wyrzucamy. Jesteś pewien, że te 2 landy? Tak. Jestem pewien, bo i tak mamy takie karty na ręce, które nam dadzą tą czarną manę, tak? A reszta też daje 2 many na ręce, więc no to są landy gorsze i wsadzone tylko po to, żeby mieć jakiekolwiek landy, no bo niestety nie mamy tylu. Oponent gra Junt midrange'em. Myśli, że nie mamy. No znaczy, no jest to nie myśli. Zawsze jest to dobry play. Jak ktoś wstawia Bounce Landa, to zawsze się go niszczy, bo generalnie no to opóźnia bardzo. Więc był to dobry play ze strony oponenta. Tak. Klasyczna szkoła gry przeciwko familiarom. Zawsze Wildfire i Bounce Landa. Teraz czy Wildfire w drugiego? No zagram, no co mam zrobić, w sensie. To tak, no w tym momencie. Nic nie zdobędę tej many. Mamy te Montainy, więc no przeciwniku. Ty się nie zdrampiłeś, my się opóźniliśmy. No.
Jest to jakaś opcja na grę. Nie robi nam to aż tak dużo, na szczęście. Oponent sprawdza nas oczywiście. Nie ma już tych wildfire'ów zbyt dużo, więc w tej chwili, no niestety skończyły nam się rendy. O, ciekawe, że wrzuciłeś Anarchomancera. Myślałem, że on będzie jednak... Tak, No, wyrzuciłem go, no bo mamy tego Anerfa w grobie, tak jakby, więc chcę Mhm. go użyć, bo kosztuje, nie dość, że nie mamy zielonej aż tyle, to jeszcze chcę jakby... Jest to familiar. Jest to familiar, ale co ja bym chciał, chyba wyrzucę rewolucjonistę, co? Nie czekamy, aż będziemy mieli Madnessa i będziemy mogli sobie go rzucić z Madnessa na drugiego No to familiara. dobra, no to Pirates Pillage, tak? No zobaczymy, chociaż... O nie, no to i No tak to no teraz na niestety pewno. nie pozwala nam dożyć. Oponent jest bezlitosny, rzuca 2 Wildfire'y, 2 familiary, po prostu ma wszystko. Tak, zobaczymy, co będzie oponent robił. Zagrajmy drugie, zobaczymy, co się stanie. Okej, nie wolałeś rzucić Mana Morphos, żeby go rzucić? Znaczy, to mogę w odpowiedzi, tak? Więc Aha, sobie no teraz tak. po prostu i tak rzucę w odpowiedzi, zobaczymy, Mhm. co dobierzemy. Tak, chodziło mi o to, że miałbyś manę bez poświęcenia treżera wtedy. Okej, zobaczmy. No, jest to ląd, przynajmniej tyle. Tak, no ale no to co możemy zrobić? Teraz pytanie, czy chcesz rzeczywiście... Aha, no i lądu nie wystawiałeś w tej turze, więc możesz dograć trzeci i możesz rzucić jakiegoś big scora, bo pytanie, czy my teraz chcemy grać Glimpsa, bo te karty na pewno będą do wyrzucenia, nie? Zrampimy się, ale... Nie ma dobrej odpowiedzi. Możemy zrobić, możemy liczyć na szczęście i zrobić glimpsa tak, żeby nam została zielona i wtedy byśmy właśnie, no niestety nic byśmy nie dobrali, tak, no bo Bo jakby nie możemy ma, sobie ląda wrzucić i tak, generalnie to ale chyba jest tyle. to jest tyle. Druga czerwona by nas robiła i nie wiem, zagram sobie Weather the Storma, ponieważ żeby dać sobie, Możesz. ponieważ a w sumie nie powinienem, ale Nie powinieneś. nie, no bo wolę mieć jednak wolę mieć więcej many. Okej. No już i tak w grobie nas nie obchodzi ze względu na to, że go sobie nie wrócimy, więc... Tak. No ale to ja już kliknąłem, niestety chcąc grać szybciej, czasami się popełnia parę błędów. Nie wiem, czy to będzie jakiś wielki ogólnie Modo strasznie loguje, nie wiem, czy to mój internet, czy chyba tylko Modo. Znaczy, upload masz dobry, no bo widać, twój stream jest dobrej jakości i nie przecina, więc generalnie, znaczy przynajmniej z kamerki, bo tu jakość tego streamu z Modo pozostawia wiele do życzenia i szczerze mówiąc nie wiem, jak to poprawić. To może być kwestia jakichś moich ustawień, może, chociaż nie wiem, jaką to ma jakość. Ja sobie tu zobaczę. Tu jest scale to window. Czy to scale to window mi przeszkadza? No. No. Przeciwnik gra dekiem ze słowem na Oczywiście. K. Tak, generalnie może być problem, to może być kwestia niestety moich ustawień OBS-a, że ta jakość jest taka marna, więc będę mógł to sobie poprawić. Tak, to jest on. To jest nasz ulubiony bohater dzisiejszego odcinka, Monsieur Clark. No ciężko powiedzieć, co w takiej sytuacji. Jakby nie mamy jak się go pozbyć i będzie bardzo ciężko coś zrobić. Nie wiem, możemy grać dalej, ale chyba ja bym przeszedł. No nie, myślę, że biorąc pod uwagę, że nam zostawało mało czasu, zróbmy concede. Oponent też może nie będzie wiedział, jaki jest nasz wincon generalnie dzięki temu. My wiemy, jaki jest raczej deck oponenta, więc trzeci wildfire w ogóle
fenomenalnie. Jakby, no ciężko, ja nie wiem, czy bym dobrym deckiem poradził coś na takie drawy. Jakby 3 Wildfire'y, gdzie chcesz 2 się rampić. familiary. Tak. Nie, to po prostu było. I jeszcze Krark na dobicie generalnie. No to zdecydowanie była dobra runda ze strony oponenta. Znaczy dobra gra. No nie wiem, na szybko coś takiego bym zrobił, albo może land mniej, no wyzwalę Grultrulfa i... No ten land nam bardzo nie pomaga, a oponent będzie na niego polował, więc generalnie może tak. No jego Ciężko też rzucanie stwierdzić, no więcej niż 4 karty nie możemy dodać. więcej niż Chcemy jedno mieć jak się zwierzę. pozbyć tego Krarka Szamana, no bo widzimy, jest dewastacyjny. Tak. No ale to też jakby urok takich bru, tak? Jakby, znaczy urok. Urok w złym sensie, zapomniało mi się słowa, tak? Że no niestety przeciwnik ma jakąś bardziej efficient removal, albo jest deckiem przygotowanym na wiele rzeczy i no niestety nie umiesz sobie poradzić z tier 1 deckiem. Tak? Musimy liczyć często na szczęście, dlatego takie deki nie są grane, tak? Ale tak jak mówiłem wcześniej, ta nowa wersja Kalikaza z tym czerwonym familiarem, myślę, że to może być dużo, dużo lepszy deck niż tego. Tutaj no, kipujemy, mamy wszystko co chcemy. Czarne, co ja gadam, czerwone, zielone, szare i burę. Tak jest. Miejmy nadzieję, że oponent teraz będzie miał fatalne draw. Niestety kipnął 7, co oznacza, że no, znaczy fatalne. Nie, żeby nie miał takiego tu super dociągu, jaki miał ostatnim razem, zwłaszcza super przeciwko nam. Tak, no często powodem tego, że jakiś deck nie gra, nie jest to, że nikt na niego nie wpadł, tylko jest to, że rzeczywiście ludzie uważają, że sobie nie poradzi w mecie. To jest też niestety nauczka, którą boleśnie się nauczyłem w trakcie bryłowania, że po prostu zawsze się okazywało, że ten deck gdzieś jednak istniał, tylko po prostu się nie przebijał. To nie tak, że jestem jedynym na świecie wyjątkowym płatkiem śniegu, który wpadł na jakiś pomysł. Tak, no generalnie tracimy tu 3 fajne karty, ale zyskujemy 3 potężnych atakerów. Tak, 0-1 ataker. No wybrałem, żeby po prostu coś robić i chcemy jednak jak najszybciej, nie wiemy. Może przeciwnik ma też snafauty, bo te Wildfire'y też grają snafautami. Jestem ciekaw, co zrobi. Bardzo możliwe, że po prostu zniszczy nam tego landa kolejnym Wildfire'em, tak? I teraz po prostu myśli, czy siebie zrampić. No widzicie, jestem omnipotent. Tak jest. No, przeciwnik oponent sam nic nie ma. Tak, oponent nie ma za dużo landów też. Więc generalnie co? No tego Big Scora chcemy rzucić? Tak. Może z takiej many. Rzucę Big Scora w Electric Revelations i zobaczymy, co będzie. No niestety nic, ale cóż. Jest Flame Jab, więc Tak. mam nadzieję, że teraz oponent rzuci Krarkiem na przykład. Jesteśmy przygotowani. Flame Jab, też śmiechem, żartem, sprawia, że możemy w jakiś sposób nabić Storma, mając tam same landy na ręce. No tak. Duress. Jest Nie, Duress. mając odpowiednią ilość many i landów na ręce, to możemy nawet oponenta zabić. Tak. Co tam przeciwniku? Co wyrzucisz?
O, czyli ma krarka na ręce? A nie ma A, krarki, to po prostu nihilkę. No jest to ciekawe, to teraz bardzo chcemy grać karty z flashbacku pewnie, zanim usunie nam grób. To pytanie, czy w czy... takim razie, czy nie zagrywamy po prostu teraz? Tak. Mamy Oponent co? misnął land dropy, generalnie Tak. może to jest nasza szansa, żeby trochę przynajmniej się zrampić. I co? Może. O Boże, 2 many. Mogę wyrzucić Electric Revelations. Mogę zagrać Electric Revelations z grobu z Electric Revelations. Tak, Może to myślę, jest. że Tylko to wtedy jest mamy okej. 2 many i to jest mało many. Ale zagranie z grobu zawsze... 2 many to jest mało? Nie, no jesteśmy w stanie się zrampić nadal. Za 2 many zagrać w Windfalla, jakby chciał nam coś zrobić w odpowiedzi. Blessingi są za darmo, więc generalnie fajnie. Tak, ale jednego bym wywalił teraz. Teraz muszę tak. zagrać tego Windfalla, tak? No bo nie mamy nic. Przeciwnik może odpowiedzieć po prostu tym. O, dobrze. Sitting Song. Przeciwnik na szczęście ma o wiele gorsze drawy niż ostatnio. Tak. Zagrajmy Fateless Looting. Dobrze. Tylko, że co my tu chcemy? No, Chyba chcemy możemy wywalić jednego Blight Priesta i liczyć na to, że O. będziemy mieli jak najwięcej. No dobrze. Po prostu. Okej, czyli chcemy rzucić tego familiara, żeby się zacząć rampić do przodu, tak? Tak. Jednak ten trzeci stwór jest ważny. O, no i Anerf, Blight Priestka wróci sobie spokojnie. No właśnie nie, bo ma Nihil Spellbombę. Ach, no tak. No, w sumie fakt. Ale teraz już nie jest bardzo dobrze, jakby. Zobaczymy, co też dobierzemy. Serce mi wali jak szalone, no bo jak widać. Jesteśmy na granicy. Tak, jesteśmy na granicy, to jest też granie tym dekiem. No, ale Tak. To, czuję to, bo grając z Ubera Stormem też mam za każdym razem po prostu to, że widzę kolejne 2 czy 3 karty i się zastanawiam, czy ja już fizluję, czy jednak potrafię kręcić się dalej. Zwłaszcza jak jesteśmy tak na granicy jak teraz, gdzie no jednak chcielibyśmy być w bezpieczniejszym miejscu. Tak. Cóż, ale w sensie dobieramy Bright Plistkę po prostu i wygrywamy, tak? Jesteśmy. Musimy mieć naprawdę pechowe drawy, żeby nic z tym nie zrobić. Co oczywiście może się zdarzyć. O, Flame Jab na przykład to jest jeden z tych drawów. Bo już nie mamy. Ale możemy go wywalić, na szczęście. Tak. Znaczy jego to tam zostawię, no to zawsze jeden damage. Tak, zawsze jest to. No i jak widzimy, sfizlowaliśmy. No to nie jest za. Pytanie, czy my rzucamy z jakiegoś powodu tego. Nie rzucamy Wedera, bo musimy kiedyś jeszcze wygrać. Nic nie tak naprawdę nie rzucamy. Znaczy, pytanie, czy wyrzucenie tego nerfa było dobrym pomysłem, bo mogliśmy przynajmniej zbejtować kraknięcie tej spellbomby, tak? Tak, ale co by nam to dało? Jakby jedyna to, że opcja nie miałby spellbomby na przyszłość. No ale ta spellbomba raczej tam, no tak, wiesz, te nerfy może nam, nie sprawiają. Jak będziemy mieli drugą Bright Priestkę, to może zrobić removal i kraknięcie, tak? Tak. No mamy drugą Bright Priestkę. Teraz pytanie, czy chcemy na razie atakować i czekać? Tak. Mamy 6 damage'a na stole. Ja bym w sumie. To wrzucasz następnego? Nie, boję się krarka. Dobrze. Myślę, że teraz nasz plan
liczyć, że naprawdę on nic nie ma, no poświęcił, tak? Ale mamy drugiego Flame Jaba. I to jest nabicie Flame Jabem Storma. Raz, dwa, trzy, to jakby. Jest to też damage. Tak, jest to też damage. I rzucenie Blade Priestki po prostu. Okej. Jeżeli teraz nie będzie lenda, to okej, jest to tapland. Bardzo dobra. No to wygrywamy. Hmm. W sensie zrobimy spokojnie 4 Storm. Znaczy, no przesadzam, dobra. Dobra, atak pierwszy. Tak, atak Będzie ładnie. pierwszy. Zobaczymy ile. Z tego możemy zadać 4 damage'a i Storm 4 z Weather the Storma i Blade Priesta. Tak? Dobrze liczę. Tak. Raz. Dwa. Trzy. Co za. To była piękna gra. Gratulacje. Gratulacje. I teraz, no co, to był, chyba to jest, nic nie zmieniamy, tak? Nie, To było okej. nie mam pomysłu też co zmienić. Jakby no, Mhm. zrobiło robotę, tak? Jakby. Tak, zdecydowanie. Flame Jabby, bardzo dobra karta. Wielowymiarowa. Śmialiśmy się z tego, że Flame Jabem możesz zabić oponenta w razie czego i no, zabiliśmy oponenta. I to zrobiliśmy, tak? Tak. Tak jest. Tak, to jest keep. Mamy 2 blessingi, więc chyba 2 nie potrzebujemy. Tak, 1 out. Done. Cóż. Uszanowanko panowie, Uszanowanko. pisze Franku. Dzień dobry Franku, uszanowanko. Tak, gramy deckiem, który czasami działa, więc nie jest tak źle. Tak, jest Jesteśmy to deck, 1-1. działa i ja najbardziej lubię, jak takie deki zabijają pod zaskakującym kątem. Tak jak, nie wiem, Cycling Storm, który nagle się zmienia. Byłem świadkiem gry, jak chyba mój brat grał na Gardensy i okazało się, że w pewnym momencie zaczął mieć po prostu więcej stworów niż przeciwnik ma remowalu, bo gra doszła do takiego etapu, gdzie wszystko, co dociągał, mógł po prostu hardcastować i Storm się zamienił po prostu w tempę agro, które postside pokonało, bo przeciwnik większość remowalu wyciął, więc generalnie no zawsze mi się podoba, jak właśnie deck zaczyna wygrywać bardzo, bardzo kiepskim planem, z tego względu, że oponent zupełnie na ten plan nie był przygotowany. Patrzcie, ja muszę jedną rzecz. Tak, 50% of the time it works every time. Dokładnie. No, zaczęliśmy, pierwsze 3 gry wygraliśmy, znaczy małe gry. No niestety potem zaczęło nam iść gorzej, ale nadal jesteśmy w trzeciej rundzie, jesteśmy 1-1. No i zobaczymy, czym nas tu oponent zaskoczy. Wyrzucił nam Blessinga, co no niestety, ponieważ wiemy, gdzie jest drugi, to już nie będziemy mieli Blessingów w tej grze raczej. Ale pierwszy raz nam nie rozwalił landa w drugiej, więc jakby. Tak, jest to plus. No jest to Krark. Tak, jest Krark, na którego mamy odpowiedź w teku. I co? Tak, zdecydowanie. Wywalamy Fateless Looting, bo możemy w grobie zagrać. No i teraz tak, no pytanie, czy... No, zużyję, tak, będę się kopał dalej, wywalmy teraz Electric Revelations. Możemy dobrać landa, najlepiej zielonego. Poczekamy w takim razie do następnej tury. No jakby, co możemy zrobić? Możemy się jakoś przekopywać przez ten deck w poszukiwaniu potrzebnych nam kart. Tak.
Jest to Chryzalica się Chrysalis. spodziewałem, tak. Tak jest. Robi nam on niewiele Presję, oprócz tak. tego, że jest stworem i robi presję, no ale generalnie o wiele więcej robi nam szaman, ponieważ oprócz presji, bo zrobił już damage, to jest najgorszym removalem, jaki możemy spotkać. Tak, i tutaj pod koniec tury możemy się zastanowić, co chcemy wyrzucić z Big Scora. Do tego przyszedłem. No fajnie by było wyrzucić. Oho, a nie, dobra, to Blood Fountain to nic nie robi. Fajnie by było wyrzucić Elektromancera, którego byśmy potem mogli pod Anerfa zdobyć. Ale żeby to się zadziało, musimy mieć najpierw Anerfa. No i oponent Ale chyba musi trzeba to zrobić, tak? nie mieć. Tu niestety przepraszam za jakość kartofla, ale ja sam nie widzę, ile mamy. Ile Storma oponent mamy ma jeden. kart. A ile oponent ma kart na ręce? Dwie. Ma oponent 2 karty na ręce. Jestem Także pewien, że jedna z nich to removal. Mhm. Znaczy pewien, nie jestem w ogóle pewien, zakładam. Ale też ma możliwości 2 do zdiskardowania, więc jakby. Ja tu na chwilę pójdę sobie wody nalać. Albo modo, albo przeciwnik daje nam czas na myślenie. Deck wygrywa w sposób Weather the Storm Marauding Blight Priest. Tak, Czyli tak zwane. dostanie 3 życia i za każde życie przeciwnik traci 1 życie. Jeżeli Tak, czyli build your own grape shot, jak to chyba mówił właśnie wspomniany wcześniej Kalikais. Tak. Dobrze, no coś się dzieje. Oponent ma co prawda presję większą niż wcześniej, ale no nie ma tak dużo kart. Tak. Niestety ma też fontannę, więc lepiej mu nie zabijać zbyt wcześnie żadnych stworów. No tak, w poprzedniej grze praktycznie zostaliśmy się aggro i zabiliśmy oponenta tu pojazdem małych stworów, znaczy użyliśmy wszelkiej formy damage'u, po prostu jak niczym wypowiedź Churchilla, że zaatakowaliśmy z ziemi, powietrza, no to zaatakowaliśmy spelami, triggerami, kombatem, wszystkim. No tym razem no niestety nie zobaczyliśmy najważniejszej karty u nas, czyli Flame Jabba. O. Ale mamy dobre. Powiem tak, jest dobrze. Mamy 2 nerfy. To jest tura, w której musimy się kręcić. Jakby o tym mówiłem wcześniej, że to możemy też pokonać. Karakter szamana możemy też pokonać w sposób tego, że no sobie jakoś że go nie więcej użyje. tych tak zagramy niż. Oni umrą, ale my ich wrócimy. Więcej niż ma artefaktów, czyli na ten moment 5. Nie, no przecież zakładam, że zginie, tak? Jakby Krark. Tak Więc jest, no tak, okej, pozwalamy zginąć. Jeden spell został zagrany, obtaniony, więc jakby jest gitara siema. O, i teraz mamy co? Mamy Anerfa jednego. Drugiego możemy zagrać po prostu z Exile'a. Tak, mamy z Exile'a. Tylko ile nam zostaje many? Nie za dużo nam zostaje many. I
pytanie, co przeciwnik zrobi. Może nie mieć, no musimy próbować. Jakby zagrywamy wezmę w storkę z familiara, bo on nam obtania obtania Apostol's Blessing kolejne w deku, żeby mieć jak po prostu za darmo to zagrać. No jest, no co poradzimy, tak, jakby nic nie poradzimy. Jest każda. Tak. No i teraz pytanie, czy w odpowiedzi na tego, nie musimy jeszcze nic robić w odpowiedzi. Nie, wybacz, że tak szybko zdecyduję, mamy tych 11 jasne. minut, tak, ale Pytanie, czy nie w tej chciałeś się nie zagrać tego. skręcimy. Pytanie, czy nie chciałeś zagrać tego Wedera za właśnie no nie, niestety nie masz zielonej. Nie, to inaczej powiem tak, jeżeli mamy, jeżeli to wygramy, liczymy po prostu, że przeciwnik nie ma w nas jak następnej zabić, tak, poza tym możemy zblokować tym tokenem, tak, on nam nie będzie aż tak potrzebny, liczymy, że nasze 2 te przeżywają i próbujemy się po prostu w następnej. Tak. No, oponent ma, jeżeli oponent będzie sprytny, no to wstawi tego krarka i tak. Aha, no tak, jakby, bo ma Bloda. O Jezus, zapomniałem Tak, o tym, ma Blood fontannę. Więc generalnie 2 nawet. Więc jeżeli nie będzie chytry, to wygląda na takiego, który potrafi grać. No tak, wygląda to na opłacenie fontanny. No niestety, ale to jest taki deck, no to jest jeden z najgorszych matchupów, tak? Jakby to jest deck typu removal z typem przeciwnik co miał, to dobrał, tak? Więc jakby nic nie zrobimy tego. No ale tak, no niestety nie mamy już potaniaczy żadnych. Aha, bo tu kurczę bela. Jeszcze modo nam się tnie. Wyrzućmy sobie tego Sitting Songa. Jeszcze mamy szansę przeżyć następną, jeżeli nie ma jednego damage'a, więc tylko no, musi nam modo dać przejść do tury. Chyba trzeba będzie zresetować modo po tym, bo generalnie to nie jest to łatwe życie. Zwłaszcza jeżeli my za każdym razem mieliśmy niewiele czasu na zegarze, a jeszcze będziemy się do tego ciąć, no to możemy przez to zacząć przegrywać zdecydowanie. Tak. Ale Franek, widać, że Franek wie, o co pyta, bo się zapytał najpierw, jak deck wygrywa, albo inaczej, jaki ma plan gry. Jakby nie dodał tego drugiego, no to pytanie samo się nasuwa, że deck nie wygrywa, a jednocześnie modo nam przeszkadza. Ale cóż, jakby do dłuższego czasu uważałem, że to jest jeden z najlepszych shelli, jakie mogłem zrobić na tym deku, bo jednocześnie potrafiłem, oczywiście oprócz typowych porażek, że nie dobieram lub przeciwnik ma removal, to wyjść z takiej po prostu sytuacji. Pytanie, czy w ogóle blokujemy? Chyba nie. Nie. Jakby jak ma galwanika, to i tak nic nie zrobimy. Jakby to prosta piłka. No chyba, że ma drugiego Chryzalisa, tak, i sobie gra, mając jeszcze w manę na galwanika jakby. Oczywiście ma drugiego Chryzalisa, więc No tak, musimy tak. blokować. Może wpuszczę, może nie. Możesz, to będzie piękne samobójstwo. No, conceit. Takie. Takie cwane. No dobrze.
Tak. Mentalnie wygraliśmy, pamiętaj czacie, tutaj przeciwnik Tak. gra jakimś, nie wiem, tier 1 rozwalaniem stworów. Nie szanujemy takich, więc Lędów, stworów, ręki, generalnie czego on nam nie rozwalał. tak, więc Grób jakby, nam usuwał, z ręki wyrzucał rzeczy, duresami, familiarami, lędy rozwalał, po prostu jakby dokładnie tak. oponencie wstydziłbyś się grać deckiem, który tyle rzeczy robi. Zdecyduj się na jedną po prostu. Ale no nie powiem, no w pierwszej przeciwnik nie miał słabego rozdania, tak? Mogły być inne rozdania tym deckiem. Zamiast Tak. 3 Whitefire'ów na Szelandę mógł mieć i Chora i coś i byśmy się Mhm. skręcili po prostu turę wcześniej. Tu, Tak, tu, jakby. tu Franek mówi, hejterzy grający dobrymi dekami nienawidzę. Tak, No też tak. nienawidzimy po prostu na pochybę ludziom grającym dobrymi dekami. Czy ty nie chciałeś z tego modu zresetować? A cały czas była ta karta? Nie, ale żeby się nie zacinało, bo to nie wiem, czy zacinanie się modu to nie jest kwestia też. Nie, Znaczy nie, to było, te zacinanie było przez jakiś tam serwer, nie przez samo modo, bo modo się inaczej samo zacina, a tam. Aha, inaczej się zacina. Ja nie grałem na Tak, modo i nie wiem, są sposoby zacinania. tak, ja już trochę Jest lat gram, rozróżniać. tak, 10 Mhm. przynajmniej na modo, więc różne rzeczy widziałem. No dobrze, to jest kip. Tak, są landy, mamy 3 Są landy. many. W najgorszym Tak. przypadku wyrzucimy, znaczy w najgorszym. Najlepiej by było dobrać ten 4, żeby mieć jakoś O, na czy to Revelation. jest Ponza? Czy to są potwory? Czy to są bogle? No to jak to jest Ponza, to mamy pecha. Nie zrobił nic w drugiej turze, więc nie wiem, czy w trzeciej. No może Czy to Chryzalis. będzie. A, to jest Ponza. Jak widzicie, na brakecie 1-2 pojawiają się deki, które nie grają. E, Więc cóż, Jak to powiedział Skóra w ostatnim odcinku, czy my to musimy grać? tak. A przeciwnik też nic nie robi. Możemy mieć farta z dobieraniem na przykład landów, jak Tak, teraz, samych tak. lędów. I Tak. już przeciwnik nie ma presji, tak. Może mieć dalej rozwalanie landów. O, co to jest? To jest To boarding jest party w boarding Huntera. party. To chyba jest presja, To jest presja? ale nie ugniemy się jej. Nie, Nie ugniemy się jej, no, ponieważ no nie byłbym tego taki pewien, ale mamy wszystko, żeby się móc zacząć kręcić. Mamy potaniacza, mamy nie mamy Manamorphos, czerwonej za dużo. Ja bym mamy. zagrał Glimpsa i liczył na landa i 2 karty do grobu. A z Manamorph. Okej, dobra, no to. Już wyjaśniam swój jakby cel. Okej, Nie na ma przyszłą turę sensu, będziesz miał więcej many. bo chcę wykorzystać każdą okazję, żeby ten Manamorphos Dobra. jednak dawał tą manę. Przy Tak, takim ustawieniu na stole bardzo chcemy po prostu, żeby on coś robił. Nie, no jasne. Jakby i tak krok przeciwnika na razie. Chyba że wejdziemy w trapa, wtedy nas zabija w tej turze. Nie, no nie zabija nas jakby. A, tak, jeszcze Mamy możemy sobie zblokować, spawna. jeszcze możemy zblokować boarding Tak. party zawsze, tak. Jakby 2 Oczywiście. życia, to wiesz, życie to resource. Zapomniałem, że boarding party przecież jest tak łatwo, jakby słaba karta. To bardzo słabo. Dobra, no to co? To musimy to zrobić, tak? Musimy mieć jak najwięcej, a nie możemy tego zagrać. No to zagrywamy sobie Archomancera i z Manamorfoza Manamorphos jest dajemy 2 sobie, czerwone. tak, 2 czerwone. Nie Oho, jest to ten draw, którego potrzebowaliśmy. tak.
Glimpse w untapniętego landa zdecydowanie by nam pomógł. No i widzisz, Nie. to Kurwa. no właśnie. Przepraszam. Pierwszy Ale raz mi jest się tam zdarzyło. tapowany ląd, jakby Tak. Pierwszy raz mi się zdarzyło, tu przepraszam czacie, jesteśmy family friendly. nie jesteśmy, robimy pato streama. Pato Pauper, to jest od dziś. Sorry, ale Prospero zmienił się jakby charakter tego Twitcha. Teraz jesteśmy Pato Pauper i zbieramy donaty, żeby robić na streamie coś wstrętnego, na przykład O Boże. grać Ponzą. Za 20 zł zagramy Ponzą. Drodzy, A za 50 boglami. drodzy widzowie, jeżeli zobaczyliście moją wielką pomyłkę, to była ona pod wpływem jakże rozwoju sytuacji, za co przepraszam. Zapomniałem, że Goblin obtania tego Weather the Storma i byśmy mieli treżera więcej, więc jakby... No tak, mamy 17 life'a. Jak to mawiają, not bad, not terrible. Generalnie oponent ma więcej board presence zdecydowanie niż my. Może nam się nie udać go zabić tym goblinem. Tak, też tak myślę. Ale mamy nie za dużo innych rzeczy. W sensie musimy, z Glimpsa znowu musielibyśmy mieć untapniętego. Tak, no Montaigne bo jest play. Okej. Mamy za jeden familiara, bo jest tańszy, więc zostaje nam jedna mana. Tak, i potrzebujemy z Glimpsa trafić odtapowany Mountain Sitting Song, który mamy jeszcze tylko jeden w deku. Także serce Każdy Manamorphose nam robi robotę jeszcze. Nie, bo mamy czarną, nie mamy tej, także... O Boże, to była prawie idealne, co mogliśmy zobaczyć z tego Glimpsa. 2 Manamorphose potrzebowalibyśmy tylko, no niestety. Czasem ma się szczęście, a czasem trafia się na Ponzę. Tak, ale nic nie mamy na Ponzę, no jakby no gramy... Apostle's Blessing niestety nie daje na permanenty, tylko artefakty i no nie mamy nic na Ponza. Pytanie, czy nie wiem, nie ma sensu nawet, bo po co mieć frame ruby na jakieś elfy, skoro generalnie to tylko się liczy na ręce startowej? Tak. Nie wiem, w sumie pytanie, chyba że chcemy, czy to jest w stanie zatrzymać Ponza taki frame rub? Nie. Nawet bym się nie wsadzał. Oprócz tego, że discard robi nam, że multigany nam... Trzymamy piątkę. To są... Fateless Routing chyba nam robi źle, bo nam zmniejsza ilość kart na ręce, a już mamy ich mało. Więc... I chyba Manamorphos jest taki najmniej, bo wolałbym mieć na pewne 4 landy na Big Score'a, a następne landy możemy... No tak, Manamorphose jest gorszy niż Glimpse w tym momencie? Tak, bo Glimpse może nam dać po prostu many z tokenów, których i tak on nie ma jak się pozbyć. Chcemy mieć jak najwięcej też landów, no bo to jednak Ponza, tak, jakby... Nie wiemy, czy nie ma się jak pozbyć. Postboard może grać brew weapony, więc generalnie. Tak, to prawda, ale no musimy liczyć, że nie ma, tak, no jakby... O matko. Mater Dei. Jest Arbor, co oznacza, że w następnej będzie miał 6 many albo 7. Tak, ale co, no chyba zagrywamy po prostu Sandstone Needle i liczymy, że nie Generalnie i tak pod Ponzę są dobre targety, raczej będzie jakiegoś wielkiego typa próbował wrzucić. Tak, miejmy nadzieję, że Breath Weapon niech użyje śmiało, nie chciał. Na przykład.
nie zaatakował. Także To jest bardzo ciekawe, dlaczego nie. Czy on nie wie, że boarding party ma haste'a? myślę, że przeklikał po prostu gra. Dla niego to też prawdopodobnie gra jest na tym samym, że tak powiem, brakecie, więc. Ale cóż, no dobraliśmy familiara. To ja robię, co ten deck potrafi, czyli gram Blue and Red, White. Niestety same siebie nie obtaniają. I zagrywam Big Score'a z landa. O, No. i poczekałbym w takim razie, jakby. Tak. Może go zajedziemy. Tak. Na swingbacku po prostu lecimy wszystkim. Nie, no raczej myślę, że drogi boarding party jest to Rumble, Chrysalis, Altizaur, 2 Foresty. Bo jakby były to RG Monstery, to po prostu byśmy nie musieli się bać niczego, Tak. więc. Tak. I co? To zacznijmy od Glimpsa. Zacznijmy z tej, bo jakby. No nie jest to najlepszy glimpse wszechświata. Nie jest to najlepszy, to prawda. Priestkę i tak chyba musimy wystawić. Generalnie nie mamy za dużego wyboru. No właśnie się zastanawiam, co chcemy w tym przypadku zrobić. Ona nie ginie od brefa, tak? Ginie. Ginie, on jest 3-2. Ginie od brefa. Więc Niestety, ja bym ale inaczej. Przez tę jakość, którą sobie zafundowałem, tego to nic nie widzę. Posłałbym ją do grobu, żeby mieć tokena, żeby mieć zblokować te dwa. W sumie nie wiem, niepotrzebne. No tylko pytanie, czy my go zabijemy jakoś. Jesteśmy w ciężkiej sytuacji, ciężko dobieramy, ciężko powiedzieć, czy go zabijemy. Jakby niech się dzieje. Tak może jest. nie mieć Breath Weapona. Jak ma, to przegraliśmy, jak nie ma, to może jest jakaś szansa z tego. No przeciwnik zagrywa co? Altizaura w nic, Wild Growtha. No generalnie nie zaatakował nawet. Przeciwnik nie zaatakował. To, no to co, to go robię. No to nie zaatakował, bo bał się swingbacka. Mówiłem, board presence jest potężny, mamy zagrożenie i oponent musi respektować to zagrożenie generalnie. Czy coś jest? No jak ma coś, to trudno. Jakby. No nie mamy żadnej możliwości, tak naprawdę już ten jeden live za zblokowanie nam nic nie da. Jest to Chrysalis, jest to karta. Tak, no co, najlepszy byłby tutaj pewnie jakiś draw. To też jest karta. Jakby bardziej martwi już nie będziemy oponencie, więc generalnie tak. To jest najlepszy draw. Manamorphose w Manamorphose i potem zaczynamy granie. No niestety. No to niestety to nie była nasza gra. Na szczęście zacząłeś od Swift 1-0 po prostu, żeby już nie musieć się przejmować, że będzie to pierwsze 0-5 w Pauper Dojo. Tak. Więc generalnie ja jestem zdania, że nigdy nie będzie 0,5 w Pauper Dojo i po prostu no, to jest ta klątwa, że nigdy nie mamy 5-0 i nigdy nie mamy 0,5. Tak, zawsze jakiś widz coś doradzi, albo sam prowadzący, albo tak sam gracz. Tak, ale ja ogólnie ja się spodziewałem, nie jest
performance decku nie jest tragiczny, jak widzieliśmy, jakby może wygrać. Tak. Może wygrać. Ostatnie 2 matchupy były trudne. Tak, bardzo trudne. Słowo na kasie pojawiło. Tak jest. I u oponenta, i u prowadzącego. Tak. Więc jakby no można było się spodziewać takiego wyniku. Prospero, przepraszam. Zawiodłem cię. No ale co, no mamy tutaj mamy dobrą rękę. Zostawmy sobie Braut Priesta. Jest to wolna ręka, ale no też No jest od to tego bardzo trulpa wolna wstawiłem, ręka, żeby mieć. ale ja nie będę mówił nawet, czego wolałbym nie zobaczyć. No, To jest ląd. Lądy mogę widzieć. Nie powiem, jaki to jest ląd. a ja zrobię Generalnie taką sztuczkę. W sensie bardzo dobra sztuczka. i liczymy na to, że przeciwnik nie ma remowalu. Na pewno Przez nie następne ma, 2 tury najlepiej. Tak, na pewno nie ma, bo gra jakimiś dziwnymi artefaktycznymi landami, które sugerują, że gra wolnym deckiem, który nic nie robi. Miejmy nadzieję. Więc dobrze dla nas, ponieważ oponent będzie tylko dobierał więcej kart i wyląduje z 7 landami na ręce i tak przegra tę grę, ponieważ my już mamy agresywnego goblina 2/2, który jest w stanie sprowadzić jego życie do zera w najbliższe 10 tur, jeszcze 9. Nihil Spellbomba na razie nic nam nie robi. Mamy kartę w grobie, która nas nie obchodzi. Tak. Chociaż mamy na ręce 4 karty, które nie chcielibyśmy, żeby je usunął. No Ale- tak, ale na szczęście oponent nie ma jak usunąć nam kart z ręki na pewno. Więc co? Do ataku. Tak. Jeszcze kolejne 8 i jesteśmy. I co? Nie No, dobraliśmy landa niestety, więc coś trzeba szmącić. tak. Zagram Pirates Pillage za nerfa tak naprawdę, no bo ma tego Nihil Spellbombę, no to Nie dobraliśmy landów. nie dobraliśmy lądów. No, looting nie jest najlepszą kartą. Może spowoduje, że oponent, nie wiem, kraknie tę spellbombę. Nie dobraliśmy landów. Tak, tak. Nie dobraliśmy, ale dobraliśmy familiara. Mamy 2 pustki, jeżeli oponent pozwoli nam tylko na chwilę przeżycia, to nie jest aż tak trudno. Nie jest aż tak trudno go zabić Weather the Stormem, zwłaszcza, że ma już 16 życia. Tylko że chodzi o to, żebyśmy nie dobrali. No ciężko tutaj powiedzieć. Szczerze, wywaliłbym Palace Priesta i próbował, żeby dobrać drugi Word the Storm albo dobić do Storm Counta 20. No bo wszystkie te czary, jak widzieliśmy przez tą grę, chcieliśmy, żeby mieć tego draw jak najwięcej, potrafimy się po prostu zaciąć. On nam wywali tą Nihil Spellbombą coś, więc jakby... No, Reconner's Berghain. No są 3 Mirror Forcery. Tak, i potencjalnie 25 życia u oponenta. Generalnie w tej chwili już niestety, ale Enforcer na stole oznacza, że potencjalnie 20 Storm Counta go nie zabija. No cóż, ale próbujemy, tak? No oczywiście próbujemy, zawsze mogą nie mieć. Tak, zawsze mogą nie mieć. Nie jest tak, że zawsze mają, w przeciwieństwie do popularnego powiedzenia, w które nie wierzymy. Oczywiście, nie wierzymy.
O, mamy 2 Weathery, co już powoduje, że tylko 10 Storma jest lethal. Tak. Nawet Ale 9, jeżeli nie ma Gain Life'a. teraz pytanie, czy chyba chcemy zagrać tego Sitting Songa? Chcemy zagrać Sting Songa? Aha, bo w tym momencie nie mamy... No ciężko. Kurde. Czyli co, chcielibyśmy... Aha, dobra, z grobu, żeby wywalić sobie, jasno. Tak, No, tak. I liczymy na szczęście, tak. Liczymy, że przeciwnik jedyne co ma to Bergaina i okej, jest to nadal kolejne droły. Nie posuwa nas to do przodu, ale nie posuwa nas to do tyłu. Możemy dalej próbować się kopać z Electric Revelations, albo dalej wyrzucić Electric Revelations z No to Electric możemy chyba Revelations. dalej, jeżeli uważasz, że ten trzeci Anarchomancer jest Znaczy kluczowy, byłby fajny, ale to możemy spróbujmy. spróbować. Tak, możemy spróbować rzucić. No, generalnie trzeba high rollować, niestety. Tak. O, przeciwnik tako zagrał. Okej, jest to zagranie. I my możemy tak, albo rzucić teraz Electric Revelations w Weathera, albo nie, Electric Revelations z drugiej Electric Revelations i to chyba jedyna opcja, żebyśmy dobrali No coś tak, sensownego, jak wejdzie ten trzeci. Zwłaszcza, że mamy na Necromancer. instancie jeszcze odpowiedzi, więc generalnie... Okay. Niestety nie ma tu odpowiedzi na instancie, więc Tak. oponencie zrobiłeś to. No i teraz z Glimpsa musimy mieć jakieś Manamorphozy albo Sitting Songsy. Albo przeżywa nam Elektromancer i mamy po prostu każdy jakiś... Manamorphose jest świetny. Tak, ale reszta jest taka sobie. Reszta jest taka sobie. Generalnie no Unearth nam nie daje za dużo, chociaż jakbyśmy wiedzieli. No jakbyśmy Unearthem wiedzieli, co moglibyśmy. dobierzemy, to tego. No niestety sfizlowaliśmy. A nie wolałeś sobie zostawić jednej zielonej, żeby przynajmniej tego 4. typa wrzucić jakby co? No ale problem w No, tym, że my dobra. nie potrzebujemy, jak chcemy wygrać tym dekiem, to No nie tak. potrzebujemy tej czarnej, zielonej w puli. Ona jest tak naprawdę tylko na familiara, a potem znajdzie się ta mana, jeżeli będziemy mogli zagrywać te spele, na które ja trzymam tą. Więc mamy Landdropa w tej turze jeszcze? Mamy. To No więc tyle. No i lećmy z tym. Lećmy, niech się dzieje. dek świetny. Tylko oponenci nie mieli. Znaczy, akurat tutaj oponent to za dużo nie zrobił, bym powiedział. No wykasował nam trochę nam przeszkodził, ale jeżeli... No, mógł bardziej, zdecydowanie. Jeżeli deck po utracie jednej karty z grobu nie jest już w stanie działać, no to co zrobić? Nie grać deckiem. Racja. Okej, ale teraz rzeczywiście jesteśmy turbo agro. Jest Panna K. Jest Panna K, klasyka gatunku. To jest która gra z rzędu, jak go widzimy już? To jest trzecia gra. Ale toksyny jeszcze nie widzieliśmy żadnej. Z rzędu nie, ale trzy razy krarki chyba w 3 matchupach widzieliśmy, więc... To w 3 matchupach, to w 4 grach chyba widzieliśmy. 3 matchupy, 4 gry. No tak, to z tego się nie wygrzebiemy zdecydowanie. Nie ma co zużywać sobie zegara. Jak widzicie, nawet te wszystkie wydrukowane karty,
jakimi są. Tak, te kopie Unexpected Windfalla Tak, i Glimpse the Impossible, które jest też świetne. tak. Sprawiają, że no czasami deck nie działa, że powinniśmy mieć karty, które nie mogłyby istnieć w pauperze, czyli od Pirates Pillage, ale dobiera 3 i wyrzuca jedno, tak? I tyle. Deck bardzo oparty na szczęściu, więc. Tak, no generalnie problemem tego deku jest to, że często kręcimy się w miejscu, w sensie robimy discard karty, rzucenie spela i tak naprawdę nie zyskujemy ani many, ani karty, tylko widzimy więcej kart, więc to jest na pewno jeden problem tego deku, że żeby zacząć się kręcić, to ten setup musi być już taki w miarę potężny. Tak. Więc generalnie no na pewno by pomogło, jakby więcej kart było, fajnie grało z Exile'a, tak jak gra Manamorphose, bo to, że mamy draw z Exile'a, to jest spoko i uzupełnia nam rękę i powoduje, że nie jesteśmy aż tak podatni na to, żeby po prostu nie mieć czego wyrzucać. No, jest jeszcze opcja na to, gdybyś grał Snow Mountainami na przykład, to można by było grać. O Boże, jak się nazywała karta, która wraca na rękę i pozbywa stworów latania i wraca na rękę za poświęcenie Snowlanda bodajże? Jak to się nazywa? Raz mi powiedz tą kartę. No ta, która gra w Tireless Strike. A że Ice Out jakiś, tak? Ten zielony spell? Tak, Whiteout. Whiteout. Tak jest. No, Denis napisał. O, tak. miło nam, że jeszcze jesteś z nami, Denis. Whiteout, nie wiem, może jeden byłby fajny, żeby sobie boostować tę ilość kart na ręce, którą możesz sobie wrzucić potem. Może, ale właśnie tak śmiechem, żartem, jeżeli chodzi o Glimpsa, to może on też jest częścią problemów. O, panie drogi. To tak, od tego to się nie spodziewałem i na to nie mamy odpowiedzi jako Hydroblasta. No tak, mamy Pyro, ale nie w tym spisie. Niestety, ale w Pauperze nie grywają za bardzo karty oprócz Lessonów, które wyciągają rzeczy z sideboardu. Bardzo żałuję, bo te wszystkie Wishe, które wyciągają rzeczy z side'a, generalnie są bardzo fajne. To jest chyba jedna z rzeczy, których najbardziej mi brakuje w Pauperze, to, że nie mamy tych speli, które pozwalają rzeczywiście bardziej wykorzystywać swój sideboard niż tylko jako zamiana karty. Gdyby było więcej dobrych learnów i lessonów, to może, no ale niestety mamy co mamy. No ale jeden deck potrafił to wykorzystać, który nie gra już, ale. No tak. No, w umiarkowany sposób. Bardziej chodziło o to, co daje karta z learnem, a to, że akurat mamy lessona, to było takie przy okazji raczej. No ale 1-4, bo raczej tego nie wygramy. Nie spodziewam się, że to wygramy. Wezmę, zablokuję dopóki mogę. Tak, mamy w postaci Krarka. Mamy tą odpowiedź, ale nie mamy nic na stole praktycznie. W takim razie utrzymujemy średnią. Na razie. A jak Burek poszedł? Też 1-4? 1-4 i to w fenomenalnym jak wy stylu. poszliście, bo to wy składaliście raz. Tak,
No, ale Burek był tu pilotem i też, no, jakby większość chyba z tego deku jednak, jeżeli chodzi o jego skład, to była jego zasługa. W każdym razie, jakbyśmy zrobili 5-0, to więcej zasług bym przypisywał sobie, ale że nie zrobiliśmy. No tak. Nie, żartuję, ale generalnie to było bardzo emocjonujące, bo to bardzo, bardzo zbliżaliśmy się do 0,5 pierwszego w historii i na ostatniej prostej, w ostatniej grze idąc 1-1 Burek rzeczywiście po prostu na styk, idealnie na lital zabił oponenta, chociaż może dopisuję, może to nie było idealnie. Ale generalnie w grze, w której już nie wierzyłem, że to się uda, zrobił to i czułem się rzeczywiście, jakbyśmy wygrali jakiś niesamowicie ważny mecz. To było to niesamowicie emocjonujące dla mnie. Także no może jeszcze się uda. Może wygląda na to, że coś robisz. Nie, tak, klikam dla klikania teraz tak naprawdę, bo no nie ma raczej opcji. Mamy za mało czegokolwiek, tak. No Nie wiem, co ma teraz co przeciwnik musiałbyś na mieć? łapie, ale może zagrać nawet 2 po stole, żeby po prostu zrobić, tak? Albo Cokolwiek. Hydro. Okej, mamy. Nie mamy, bo mamy Sitting. jedną manę, także. Aha. No już myślałem, widziałem dwukolorowy spell i widziałem tam Manamorphose. Myślałem, że jest to Manamorphose w Sitting Song, które by nas ratowało. No niestety nie. Niestety jest jak jest, więc generalnie podsumowując, pierwszy mecz i ja już nas przełączam, albo w sumie jeszcze tak, pokazałeś deck, to tak. jeszcze dobrze przełączymy się z powrotem, żeby pokazać, czym graliśmy, więc generalnie Dla wiernych fanów do końca. tak, dla wiernych fanów. Pierwszy mecz tam dobrze poszło. Pierwsza gra, w której skończyliśmy na 80 life'a, opponent na 0, była bardzo fajna. To był matchup przeciwko czemu? Gardensom. To były Gardensy, tak. Pierwszy Tak, przeciwko przeciwnik się Gardensom. wytapował, wstawił 2 trole i tak. Tak. Drugi przeciwko Mardu. My zaczęliśmy dobrze, wygrałeś pierwszą grę. Tak, ale w pewnym momencie w drugiej się zacięliśmy i w trzeciej już nie wygraliśmy, tak. Trzecia to był Junt Wildfire, tak. który zaczął rozwalać nam landy i w ogóle był bardzo nieprzyjazny. Tak, Giant Wildfire miał wszystko, miał discard, miał niszczenie landów i miał Kenku. Czwarta była Ponza, z którą nie byłoby tak trudno. Pierwszą przegraliśmy, drugą wygraliśmy, tak jak dobrze pamiętam. A w trzeciej po prostu był taki zestaw drawów i ja patrzyłem potem, że byliśmy 8, dopiero 8 karta coś tam robiła, więc jakby no i teraz przegraliśmy na Affinity jakby. No i teraz na Affinity niestety matchupy mogły być dużo lepsze. Tak się zdarzyło, że akurat albo oponenci mieli Krarka, albo mieli niszczenie landów, albo i jedno i drugie. Generalnie bardzo trudne matchupy, gdzie oponenci mieli dużo odpowiedzi. Na pewno o wiele łatwiejsze by były deki typu Gli, które pozwalają nam jednak coś robić. Oczywiście Gli potrafi po prostu szybko wygrać, ale czasem też nie wygrywa szybko, tylko zbiera dalej swoje karty na... No, jedyne co nam robi, to jest jakieś duresy czy inne przeszkadzanie, jeżeli chodzi o naszą rękę. No ale generalnie myślę, że byłby to o wiele lepszy matchup niż to, co mieliśmy przed sobą, więc trochę unlucky, ale no dlatego właśnie niestety granie brudekami jest takie trudne, że najczęściej mają jakiegoś oponenta, którego bardzo się boją, tak.
Tak, Najczęściej jest tak, że deck po prostu nie gra dlatego, że ma jakiś tam słaby matchup. Oczywiście czasem się zdarza, że generalnie, żeby nie być takim pesymistycznym, czasem się zdarza, że generalnie ludzie źle oceniają metę po prostu i myślą, nie biorą jakiegoś danego typu decku, bo myślą, że nie, to w życiu nie zagra. Tak jak było właśnie z wróżkami, pewnie wspomnianymi nieraz, gdzie, to już nie mówię o brudeku, ale generalnie o deku, gdzie tak, wróżki, jak jest Chrysalis, to przecież to się nie da i na pewno są słabe. Czasem ocena deku przez społeczność po prostu jest kreowana tym, co widzą na challenge'ach, tym, co widzą w internecie, więc ja bym nie zniechęcał do wybierania deków, które nie są grane tylko dlatego, że wydają się słabe, warto czasem przetestować, czasem matchupy, które wydają się na pierwszy rzut oka jakieś takie niewygrywalne albo ciężko wygrywalne, to generalnie da się, jak się okazuje, jakoś o wiele łatwiej wygrać niż ktoś by się spodziewał. Więc generalnie myślę, że warto jest próbować, różnego podejścia nawet w dekach, które meta zna. Warto jest sobie spróbować po prostu zmienić deck, który coś już robi, na deck, który robi to trochę inaczej. Tak jak powiedział Czacza, w momencie jak twój oponent nie zna twojej decklisty, to nie wie czego się spodziewać, to jest to zawsze jakiś tam drobny win rate percent do przodu. Tak jak zresztą inny deck, który można spokojnie określić Bru, a którym zrobiłeś 5-0 i potem zachwycił kilku streamerów pauperowych, czyli to było właśnie Mardu Affinity. tak. Tak, to było Mardu Affinity, które generalnie praktycznie ten deck, który spotkaliśmy dziś, to był... Znaczy to był zwykły, to był Mardu Ephemerate. To był Mardu Ephemerate, a ty tak. poszedłeś bardziej w to, żeby po prostu wykorzystać spis zwykłego Affinity wzbogaconego o Greenhawki i tam Skyfishery, tak? Tak, więc po prostu da się czasem zrobić niby to samo, tylko mieć inne podejście i okazuje się, że te rzeczy też są dobre, a na pewno potrafią bardzo zaskoczyć, więc zwłaszcza jeżeli potem jedzie się z takim deckiem na jakiś większy turniej, to ja zauważyłem na przykład kiedyś taką tendencję, chociaż w tym Paupergedonie ona się nie sprawdziła, ale generalnie był taki moment, kiedy każdy Paupergedon był wygrywany przez spisy, których zupełnie nie było widać na Modo. Tak jak w momencie, jak bardzo popularny był spis All That Glitters, które w sumie wymyślił proboszcz i ludzie to kopywali 1-1, gdzie glittersy z ninjami i tak dalej, to nagle okazało się, że na Paupergedonie ktoś zrobił właśnie jakieś jesskajowe glittersy, które generalnie nie grały zupełnie kontrami, miały sideboard, który był absurdalny po prostu, bo były tam chyba komplety kart dających protekcję na czarny, czerwony i tam nie pamiętam już jak to dokładnie wyglądało, ale sideboard po prostu wyglądał absurdalnie, był strasznie zrobiony na tak ekstremalnie pod jedne matchupy i jak widać to potrafi wygrać właśnie to, że oponenci nie wiedzieli co jest w deku, grali dookoła Metallic Rebuke'ów, których w ogóle nie było w 75. Więc taki jakby to jest inna strona trochę brułowania, tak? Wziąć archetyp, który działa i zrobić z niego, no i tak jak pokazałeś z tym Affinity, można wziąć archetyp, który działa i zrobić inną wersję, która też działa i przynajmniej będziesz miał jeszcze dodatkowy fun i dodatkowe trochę, nawet takie kompetytywnie plusy z tego, że
nikt nie wie, czego się spodziewać, co zobaczy następnego. No, ale my polecieliśmy trochę dziś bardziej w inną stronę, polecieliśmy w archetyp, który Pogotowaliśmy, jest, to, że się spaliło, pogotowaliśmy. to Czasem dokładnie. nie nasza wina, wina kuchenki. Dokładnie. Kuchenka była zła i szyny też były złe, ale będziemy próbować dalej. Będziemy próbować gotować rzeczy w taki czy inny sposób, więc na pewno to nie jest nasze ostatnie słowo. Także no tyle. No. Dzięki Ci bardzo. Ja będę leciał, no też idę spać, bo rano niestety 7 rano pobudka i jazda do Rzeszowa. Także Ja dzisiaj nie będę spać. aha, okej. To w takim razie możesz, ale nie dlatego, że jedziesz do Rzeszowa. Nie dlatego. Na No Rzeszów to dobra. bym się wolał wyspać, tak, ale No więc tak. dzisiaj musimy niestety inne spać. plany. Może mój performance wzrośnie od tego. Dobrze, to raz jeszcze wielkie dzięki. To Dzięki, była Radomir. wielka przyjemność dla mnie. To ja Cię już włączam i jeszcze 2 słowa do widzów. To trzymaj się. Do następnego. Baja. Tak, no i w tej chwili kilka słów na koniec, czyli jeszcze raz przypominam, że jutro turniej w Rzeszowie Common Sense, na którym można wygrać baja na nasz turniej Common Poznań, który będzie już 13 kwietnia, więc tu serdecznie zapraszam. W ogóle w tym tygodniu więcej info na temat Common Poznań, więc też patrzcie na wszystkie nasze social media, bo na pewno będziemy tam coś ogłaszać. No i generalnie za tydzień zapraszam znów i kogo będziemy wiedzieć za tydzień? Ja Cię jeszcze słyszę, więc jak masz informacje, to możesz mi podpowiedzieć. Także tak, zapraszam najserdeczniej. W międzyczasie też, jak już mówiłem, to widziałem, że już jest 30 graczy na jutrzejszy turniej w Rzeszowie, więc jak ktoś był jeszcze niezdecydowany, jest z okolic, to przyjeżdżajcie, bo na pewno będzie fajnie. No i w niedzielę też gramy Pauper Trio, więc można zostać na 2 dni. Czacza, powtórz proszę. O, dobrze, więc dowiedziałem się, że to nie będzie za tydzień, bo za tydzień są walentynki, więc może niektórzy mieliby lepsze rzeczy do roboty niż oglądanie Pauper Dojo. Nie wiem czemu mieliby mieć, ale whatever. Więc na następny dzień, czyli w sobotę, jest kusza z Rogerem, czyli naszym ulubionym sędzią pauperowym, który w całej Polsce po prostu umila nam turnieje swoim pięknym, melodyjnym głosem. To dziękuję Wam bardzo. Zapraszam za tydzień i na następne Pauper Dojo i do zobaczenia na turniejach. Trzymajcie się.